nikt tego nie wie oprócz nas, bo jesteśmy z wyprzedzeniem. Jesteśmy w innej Jesteśmy- strefie czasowej. Zwyczajnie to YouTube'a. jesteśmy w niedoczasie, a teraz jesteśmy w nadczasie. Mhm. Czyli co, No, już się witamy. Czyli hello Hello everyone. Hello, Dzisiaj po polsku. and troszkę po angielsku czasem też. No, Nikolas i Kate. Kate. O, już jestem, już mi hałasuje. No właśnie. Mhm. Dobra, czyli co? Dzisiaj zaczynamy znowu pytania i odpowiedzi. Parę rzeczy przygotowaliśmy Może też. wrócimy. Odpowiedzi najpierw, a potem potem sobie doróbcie pytania do Tak. tego. Dobra, możemy tak zrobić. Czyli pierwsza odpowiedź jest taka, że świętujemy pięciolecie Wiedźmina, jak pewnie wiecie. Wszyscy świętujemy, cieszymy się bardzo. 5 lat minęło, to już bardzo długo. Minęło po prostu jak nie wiem co. Z bicza. Jak z bicza. I z tej okazji przygotowaliśmy dla Was parę niespodzianek. Na przykład pierwsza niespodzianka jest taka, że zagramy dla Was 2 utwory z Wiedźmina. No to które żadna były- niespodzianka. Trzeba było Czemu? powiedzieć, że A zagramy co? utwory nie z Wiedźmina albo coś No, takiego. nie z Wiedźmina też zagramy. 1. Mamy 3 dzisiaj w ogóle utwory, więc to będzie taka nowość. Więcej utworów. Więc dwa utwory z Wiedźmina, a O, właśnie, jeden nie. mamy organy fletowe. bo Tak, ktoś o tym zauważył. też jeszcze opowiemy wszystko, ale po kolei, żebyśmy się nie zagubili tutaj w naszych opowieściach. Czyli 5-lecie. I z tej okazji dzisiaj nastąpi mała premiera, o której już pewnie też chyba wiecie, bo zdaje się, że dostajecie powiadomienia, tam chyba poszły, nie? No. Czyli wszystko już wiecie, więc właściwie to źle powiedziałam, że jest jakaś niespodzianka. Bo nie ma żadnej niespodzianki. Już wszystko wiecie. Jest premiera o 20. Aha, i chcielibyśmy zrobić takie coś, że jak będzie ta premiera o 20, to otwórzcie sobie w przeglądarce nowe okno, czy tam nową kartę i tam sobie obejrzyjcie, nie tutaj na naszym streamie, a my tu na Was poczekamy, także spokojnie możecie tam oglądać, a my tu będziemy czekać, dobra? Tak, musimy tak zrobić, ponieważ, no wiecie. Chcemy, żeby była oglądalność troszkę, No. wiecie. Nikt o nas nie dba, więc musimy sami. Tak, czyli o 20 będzie. Coś tam Marcin pokazuje. Co? Co pokazujesz? A, cześć. Bo ona się skryła za ostrym cieniem mgły i jej nie widać. A jesteś tak niecentralnie w kadrze trochę. Tak, bo jak będzie grał na sadzie, to tak oczywiście. A, A, dobra, to wszystko tak to tłumaczę. specjalnie. Znowu, to, aha, okej. No dobra, i teraz następny punkt programu to jest koncert live 13 czerwca. Tak, już. Reakcja pogańska. Już żeśmy o tym wspominali, ale będziemy wspominać, żebyście nie zapomnieli. 13 czerwca. No bo to będzie super wydarzenie wielkie, zwłaszcza dla nas. To będzie kolejny stream, co prawda, ale pierwszy raz zrobimy to nie u siebie, tylko wyjazdowo w klubie u Bazyla i na dużej, normalnej scenie koncertowej, więc mam nadzieję, że przez to będzie, wiecie, więcej przestrzeni i w ogóle będzie fajniej. No a poza tym to będzie festiwal Schuttenbach, więc zagramy mnóstwo mocnych dźwięków, przede wszystkim całą płytę Reakcja Pogańska, która już ma 10 lat. A właściwie Już ma 11 nawet. 11, no. Już ma 11 lat, czyli kawał czasu. No tak. Ale dlatego nagraliśmy nową, żeby się zresetowało. się od nowa jeszcze raz. Licznik przekręcony. Aha, no i bardzo ważne, że wtedy w dniu, już żeśmy to sobie ustalili, w dniu koncertu tego streama ruszy przedsprzedaż nowej wersji płyty, którą nagraliśmy w zeszłym roku zupełnie na nowo, z brzmieniem, z jakością taką, jaką chcieliśmy uzyskać 11 lat temu, ale wtedy kompletnie była poza naszym zasięgiem. Teraz już było z tym lepiej i nagraliśmy w Unique Sound Studio, a zmiksowaliśmy w Red Baron Studio nową wersję tej płyty i ona będzie dostępna w sprzedaży od dnia tego koncertu, od streama. I zrobiliśmy tak, że w tym dniu wraz z koncertem będzie bardzo fajna, promocyjna cena na nią, taka super, może dorzucimy jakieś niespodzianki, jeszcze się zastanawiamy, wszystko zależy od możliwości. Potem przez jakiś czas, jeszcze nie wiemy jaki, ale postaramy się to jak najszybciej powiedzieć,
będzie taka cena, wiecie, przedsprzedażowa, taka preorderowa, czyli lepsza. No a potem, jak już będzie premiera, no to będzie normalna cena. Jakie to będą ceny jeszcze nie wiemy, powiem Wam jak najszybciej, może za tydzień na przykład już Musimy się sobie uda. wszystko obliczyć. A ponieważ jesteśmy muzykami i na przykład no, matematyki bym nie poznał, nawet jakbym obok niej przechodził, to nie jest to łatwe. No. I co? I następna rzecz. Sklep. Kasiu, sklep. To już bo tylko to twoja szybko, działka. bo już jakby za każdym razem wspominamy i zachęcamy Was. Czemu mnie nie pokazujesz, Marcin? No, No, ja tu się produkuję. Zachęcamy, bo to jest dla nas ważne w tym okresie bardzo, ponieważ nie mamy koncertów. Utrzymujemy się tylko ze sklepu No. i staramy się nie zatonąć. Więc liczymy bardzo na Was. To nas naprawdę bardzo nas wspieracie i bardzo Wam dziękuję przede wszystkim. Bo My dziękujemy. Ja tak. również całą ekipą dziękujemy, bo No bo bez tego to już no. by nas ZUS zjadł. wszystko by Bo nas zjadło. ZUS Jezus. No, także zapraszamy. Mamy nowe torby. Pokażę. Znaczy one już były, w czasie koncertu była ich premiera, ale są bardzo fajne, naprawdę polecam. Mamy, co tam jeszcze mieliśmy? Te nowe naszywki, nowe naszywki PS dodaliśmy. Jakby ktoś jeszcze nie miał tam na swoich rzeczach, nie oznaczył sobie, że jest naszym fanem, to polecam. Jakby ktoś jeszcze nie poczuł się obsikany przez festiwala. Tak, a dodatkowo kubeczki też już są, bo tak strasznie prosiliście To te, i musieliśmy przez Was zamówić Właśnie, kawa z opakowania. Opakowania specjalne do kubeczków, żeby się nie potłukły w podróży. No i mamy i leżą, więc teraz zamawiajcie, O. proszę Was, bo co? Bo nam zajmują miejsce w magazynie. I tu od razu jest pytanie a propos tego streama, czy będzie słychać pod klubem, czy cicho? I to Będzie cicho. cicho. Tak i nie, bo to znowu. Znaczy tak i nie, bo to zależy. Bo jeżeli do tej pory będzie, nie wiem, w jakiś sposób otwarta możliwość, żeby ludzie uczestniczyli w tym koncercie, to oczywiście zrobimy możliwość, żeby koncert był dostępny dla tej ilości ludzi, która będzie w danym momencie możliwa. Jak nie będzie żadna możliwa, no to wiadomo, będzie on cichy. Znaczy będzie słychać tylko perkusję. Ponieważ jeżeli nie będziemy mogli grać dla ludzi, to zrobimy to technicznie tak, żeby jak najmniej hałasować, żeby jak najlepsza była jakość dźwięku. Wtedy wszystko jakby się będzie odbywać w ciszy, a tylko perkusja jako jedyny instrument w pełni akustyczny będzie słyszalna. Jeżeli się okaże, że jednak będziemy to robić dla jakiejś grupy ludzi, to dla nas technicznie będzie to dużo trudniejsze, ale myślę sobie, że sobie poradzimy, bo trzeba będzie, ale to już są techniczne szczegóły, których nie wiem, czy mogę zdradzać. No, nie ma Ale sensu. wtedy coś tam będzie słychać. Ale i tu od razu, że chciałbym powiedzieć, że chyba nie zachęcamy do przyjścia na nielegalu. Bo Nie jak zachęcamy w ogóle. w ogóle nie zachęcamy, bo wiecie, to może mieć z tego problem być i dla Bazyla, który też lekko nie ma, no i ewentualnie dla naszych późniejszych koncertów, streamów, a poza tym biorąc pod uwagę, co się dzieje, może być też niebezpieczne. Więc raczej zostańcie w domu i go oglądajcie, a jeżeli możliwość się pojawi, żeby tam jacyś ludzie byli, to odpowiednio wcześniej damy Wam znać i na pewno zorganizujemy to tak, żeby wszystko było ok. A wysyłane są te kody promocyjne z bilecik VIP po ostatnim koncercie. Ma ktoś już jeszcze nie były wysyłane. Przepraszamy za takie opóźnienie, ale to zawsze chwilę trwa po każdym koncercie, zanim to wszystko ogarniemy. Ja muszę to powpisywać w tabelki, wiecie, nabić na kasę. Tam jest masa roboty przy tym. A dodatkowo Marcin musi mi jeszcze pewne rzeczy przygotować, żebym mogła je wysłać. Tu jest No. pytanie, will there Także be jeszcze cierpliwości. subtitles? Czy będą napisy do tego odcinka? Rozumiem, że do tego dzisiejszego Q&A. Tylko, że my chyba nie robimy. Czy robimy Nie. napisy? Nie, bo tutaj strasznie dużo mówimy i nie ma komu tego zrobić. Znaczy Chyba, jest że... Amelia, ale nie chcę ją też... Amelia Kupska bardzo nam pomogła przy poprzednich NKT, ale nie chcę ją zasypywać po prostu tym, bo to jest masa roboty, naprawdę. Tłumaczenie Znaczy, takiego... jeżeli ktoś z Was sam się podejmie, coś przetłumaczy, nawet fragmencik i nam podeśle, no to my to zamieścimy, prawda? Tak, Znaczy, tylko że oczywiście ja... jak będziemy mieli całość do danego odcinka, żeby nie fragmentami, bo to bez sensu, No. ale jeżeli na przykład ktoś przetłumaczy kawałek, ktoś inny drugi kawałek, ktoś inny jeszcze kawałek i wszystko to nam prześlecie, to nie ma problemu, To żebyśmy ja to potem wrzucili. będę i tak musiała przy tym trochę posiedzieć, ale trochę mniej jest roboty, bo najwięcej zajmuje oczywiście przetłumaczenie, zwłaszcza jak ktoś użyje bardzo
ciekawych Paździerz. sformułowań. No. To potem ja się męczę, jak to w ogóle przetłumaczyć na angielski. Ale się też uczę i co jest fajne akurat. Jakie jest Wasze największe marzenie jako zespołu? PS, dziękuję za świetny koncert. Sława 4 zapowiada się obiecująco. Jakie jest nasze marzenie? Ostatnimi czasy to, żeby mieć odrobinkę czasu na muzykę i spokoju od problemów zupełnie niemuzycznych. Czyli, no nie będę tu wchodził w szczegóły, ale wiecie, nie jest łatwo. Nie jest łatwo, a chcielibyśmy po prostu się zatopić totalnie w muzyce, nie musieć się martwić jakimiś rzeczami z muzyką niezwiązanymi. Fajnie by było. No ale postanowiliśmy robić wszystko sami, znaczy postanowiliśmy, tak jakoś życie postanowiło, bo jak próbowaliśmy współpracować z innymi ludźmi, to wychodziła w ogóle tragedia. Jeszcze mniej mieliśmy czasu na muzykę. Było bardzo źle, a teraz jest no, znacznie lepiej, chociaż różowo też nie jest. No ale tak, to jest marzenie, no bo tak naprawdę to najbardziej lubimy grać, tworzyć, komponować, grać koncerty i tak dalej, i tak dalej. I lubimy się dzielić tą naszą twórczością z Wami. To jest nasze marzenie, żeby móc to robić jak najdłużej w spokoju i bez stresu. Dokładnie. Ja- Kasiu, wy ja już mogłabym wszystko i bardzo chętnie, przeczytaliście? serio, Amelia. Dobra, to słuchaj, jak po prostu masz chwilę i chęć, to jak najbardziej tłumacz i ja po prostu to wszystko pododaję. Nie ma problemu, bo no, nie ma przeciwwskazań, także... Marcin rzuca tutaj takie sugestywne pytania, czy już wszystko z kartki przeczytaliśmy. Nie. Oczywiście nie. Nie. No ale akurat się wkradły kilka ciekawych pytań, no to tak trochę podzieliliśmy, no ale dobra. Reklama, streamy. Jeśli ktoś ma Serio? potrzebę i ochotę, A. robimy profesjonalne streamy, mamy cały sprzęt i ekipę. Tak. To jest jedna z tych rzeczy pozamuzycznych, którymi zajęliśmy się. Bardzo chcielibyśmy się właśnie zareklamować, bo włożyliśmy w to mnóstwo pracy, pieniędzy, czasu. No i zwłaszcza Marcin, który już całkowicie nie może przez to montować nic, ale z jednej strony może pozwoli nam to troszeczkę uratować budżet, a z drugiej strony chętnie pomożemy wszystkim, którzy by chcieli takie ładne streamy robić jak my. Oczywiście my się dużo nauczyliśmy tutaj na naszych streamach i te następne będą jeszcze lepsze, jeszcze lepsze i jeszcze lepsze. Mamy na to milion planów i pomysłów, więc jeżeli ktoś by chciał, to prosimy o kontakt. Tam był, a to Marcin jeszcze pokaże. No i co? Jesteśmy do dyspozycji. My, nasz sprzęt i talent Marcina. Oczywiście talentu nie ma, ale Marcin ma. I teraz, Kasiu, twój czas. Nadejszła wiekopomna chwila. Nie tylko twój, ale też Aleksandra, który się tam już dopomina, wiem. Organy fletowe. I nie chodzi tutaj o o trzustkę flecisty, tylko o piękny zestaw Tin Whistle, na których Kasia od jakiegoś czasu uczy się grać. Tak, uczy się bardzo intensywnie, to znaczy może nie tak super intensywnie, bo jeszcze mam inne zajęcia, ale codziennie staram się, zwłaszcza te ogromne, wielkie, ponieważ one pięknie brzmią, ale są trudne, wiecie, tam trzeba dużo, no trzeba mieć takie szerokie palce. No i Kasiu, powiedz od kogo to w ogóle właśnie. wszystko. Więc cała historia zaczęła się jakiś czas temu. Odezwał się do nas taki pan z Rosji, nazywa się, przeczytam z kartki, żeby nie pomylić, Aleksander Karawajew. Tak, możecie sobie zobaczyć tutaj jego stronę i jakby co kontaktować się z nim, ponieważ on jest twórcą takich Czy jest możliwość, takich że to nie flażoletów. Pan? Znaczy w sensie, że młody chłopak. No. No tak, tak. No to użyłam sformułowania takiego. Jest twórcą takich flażolecików oraz tworzy też dudy irlandzkie, z tego co wiem. I oczywiście też na nich pięknie gra, bardzo pięknie i dużo lepiej niż ja, bo ja to, wiecie, coś tam próbuję. Ale Marcin tutaj obiecał mi, że puści fragmencik. Możesz, Marcin, zaprezentować fragment właśnie... O.
Jakby co, to uderzajcie tam na profil, na kanał Aleksandra, bo on ma tam dużo nagrań, dużo filmików właśnie na wszystkich możliwych, bo ja mam tylko raz, dwa, trzy, cztery, 7, 8. Nie było ich 9? Czekaj, raz, dwa, trzy, Nie, 6, 7, 8. Było ich 9. zgubiła się ten. Cholera. Dobra, zgubiłam jeden flet. Ale Znajdzie się. gdzieś na Mam pewno nadzieję, że nie jest. zdeptamy. Nie, na pewno gdzieś jest, może go nie wyciągnęłam po prostu z pudełka. Więc ja mam, dlaczego są one w różnych rozmiarach? Dlatego po pierwsze, że są w różnych tonacjach, czyli w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, możemy sobie użyć. W celach studyjnych są na przykład super, taka możliwość, żeby móc zagrać w różnych tonacjach, ponieważ utwory też są w różnych tonacjach i na jednym flecie byłoby ciężko to zagrać. Na takim flażolecie, który ma tylko 6 otworów, dziurek i ma, no wiecie, Przelotów. przelotów. Więc co ja jeszcze mogę powiedzieć? Myślę, że ja w ogóle nie jestem słaba w reklamowaniu. Są w ogóle bardzo ładnie piękne, wykonane. bardzo są fajnie przecudnie. wykonane. Wyglądają trochę, Tu może jest nie jakoś takie, nie bardzo... widać pewnie w ogóle, ale tu jest takie logo ładnie zrobione. To logo, które widzieliście na stronie. I no jest ono full profesjonal, naprawdę. Brzmią bardzo pięknie. Nie I będę ładnie tu, stroją, nie? Nie będę tu prezentować, jak brzmią, ponieważ na jednym zagram dzisiaj. Właśnie specjalnie wybrałam takie utwory, żebym mogła W ogóle zagrać. jakiś kosmos. No i to właśnie dlatego, bo ja to odkryłam, że na tych fletach, bo ja normalnie też pierwsze co próbowałam zakryć to opuszkami, no to się nie da. Dlatego się gra tak, trzeba zakrywać. I to widzicie jak to wygląda, masakra jakaś. Ja w ogóle moje palce jeszcze... No jeszcze trochę ćwiczenia przede mną. Ale staram, bo to jest, no trzeba troszeczkę po prostu się przyzwyczaić, przestawić. Zagram dzisiaj na takim mniejszym, właśnie może za chwilę zagramy. No dobrze, Na dobrze. takim mniejszym, na którym jestem w stanie zagrać, bo... To dobra, to parę pytań i zaraz zagramy. Do mnie właśnie dziś dotarły płyty, Dzikie Pola są super zrobione, dziękujemy bardzo. W sensie chodzi o muzykę, czy o samą płytę? No, pewnie i No samą wszystko płytę jest też. zrobione Płyta fajnie. też jest fajnie zrobiona, dużo pracy włożyliśmy, fajne ilustracje. Any plans to stream in Russian? No ja na przykład proponowałem, To po angielsku odpowiedz może to. czemu po angielsku, skoro... Bo jest any stream. Aha, Pytanie po angielsku to i odpowiedź po angielsku. czekaj, bo ja jestem teraz przestawiony Na co? na polski. angielski. Aha, nie jesteś przestawiony na angielski. Tak, ciężko mi znaleźć słowo. No chciałbym, no, tak o. Kasia przetłumaczy. Maybe. Mikołaj, co to za koszulka, którą masz na sobie i kiedy można spodziewać się jej w sklepie? Ha, 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 ha. To, proszę Tak. ja was, jest prezentem od Kasi, tak? Czy Ode od mnie. Kasi i od Marcina? Od Kasi samej. Marcin, dobra, niech będzie, że od Marcina też. Bo gdyż urodziny mam niebawem. I dostałem taki prezent i postanowiłem dzisiaj właśnie go założyć. Bardzo mi się podoba. To mój rysunek jest osobisty. I czy będzie w Dokładnie. sklepie? W ogóle nie było takich planów, nie? Zupełnie nie. Tym bardziej, że ona jest troszkę nieaktualna, bo to był Szczodre Gody 2015 chyba, ale akurat Ale 5 lat zamieniłam temu. na 2020, Mikołaj. No bo jest 5 lat tamtych Szczodrych Godów. No więc, ale będzie mnóstwo innych fajnych koszulek. A ta jako prezent to może... Zobaczymy. Może zobaczymy. Mikołaj ma dużo fajnych rysunków i mi się wydaje, że one się fajnie nadają na koszulki. To zobaczymy. Poogarniamy, zobaczymy. Jest funkcja, dzięki której społeczność może od razu na filmiku robić napisy, a wy musicie tylko zatwierdzić. No to też napisz, gdzie ją się tą No funkcję właśnie, dobra. uruchamia. A czy i... jak, powiedzcie mi, czy jeżeli tak jest i ktoś dodaje, to ja mogę jeszcze je edytować też, bo czasami wiecie, no my tak mówimy skrótami albo coś mamy na myśli, ale nie potrafimy się wyrazić Kasia się dokładnie. trochę boi, że jakieś No, głupoty nasze ja przejdą. po prostu wiem, że tłumaczenie naszych wypowiedzi jest trudne i trzeba dobrze No, ale nas skoro znać, każdy może żeby...
to chyba jest możliwość taka, nie? No tak, Taka dobra, to logika. jeżeli taka jest możliwość, to może tak zrobimy, to by było spoko. Czy jeszcze kiedyś wpadniecie do Ogrodzieńca, czy to już jest temat zamknięty? Może macie już jakąś propozycję zagrania? Z Ogrodzieńcem jest taka sytuacja, że jeżeli chodzi o jakieś większe koncerty, to tam ze względu na problemy samego miejsca, w którym nie mogą odbywać się imprezy masowe, to jest to niemożliwe, temat jest zamknięty. Jeżeli chodzi o samą imprezę, na której graliśmy, no to nagraliśmy tam na innych zasadach, trochę jako uczestnicy i jakby już ten rozdział też mamy zamknięty, nie gramy w ten sposób, bo chociażby przez to, że jakość dla Was chcemy jak największą zachować, a to było granie takie od akustycznego do średnio nagłośnionego akustycznego. I no i to pewnie też raczej nie jest możliwe, ale kto wie, wszystko się może zmienić. Tam z tego co pamiętam kiedyś jak rozmawiałem, trzeba byłoby zainwestować, żeby coś tam wybudować, żeby mogły pozwolenie na te imprezy i wtedy można by robić duże koncerty, moglibyśmy na przykład Wild Hunta zrobić, kto wie, ale nie wiem na jakim to jest etapie, no to już jest bardziej pytanie tam do zarządzających zamkiem. I ewentualnie może kiedyś, jeżeli uda się właśnie zorganizować tam normalny, nagłośniony koncert, to my bardzo chętnie. No bo tak jak mówię, takich już rekreacyjnych raczej grać nie będziemy. Nie wydaje mi się. Wiem, że byście chcieli, ale odkąd nie pijemy napojów wyskokowych, to jakby takie koncerty nie pociągają ani dla nas, ani dla Was tak naprawdę też żadnych atrakcji, bo ani się z nami nie możecie napić, ani nie możecie posłuchać muzyki w dobrej jakości, tak jakbyśmy chcieli ją Wam pokazać. Mam nadzieję, że to wyczerpuje temat wszelkich tego typu imprez. My się na nie nie obrażamy, tylko po prostu to jest kwestia czysto techniczna. Chcemy iść dalej, chcemy jakby podnosić jakość, no i musimy to zrobić kosztem czegoś. No nie ma jakby możliwości innej. Znaczy fizyka nie przewiduje innej możliwości. Mieliśmy zagrać ogólnie, ale dobra. No to co? To zagrajmy i zaraz... To ja tutaj I mutuję. uwaga, Czekaj. poczekaj, jeszcze nie wyłączaj. Użyję tutaj właśnie jednego z fletów. To był ten. One są podpisane, także muszę... Tak. To mutuję. Dobra. Nie ma dźwięku. Podobno. Mojego? Raz, dwa, trzy.
No. I tak, to nam na początku, przepraszam, problem był z dźwiękiem, gdyż nie włączyłem sobie jednego pstryczka, a to pokazuje, że gramy na żywo. A zagraliśmy KR Moren, utwór Adama Skorupy, którego pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A w Wiedźminie 3 był w aranżacji Marcina Przybyłowicza. Tę wersję, którą znacie. Bardzo ładny Wiedźmina 3. numer, taki w klimacie, taki jak lubię, taki trochę Legend Planet. Tak, tak. Bardzo taki... Taki, Można się zasłuchać, nie? No, No i właśnie tak brzmi ten flecik, bardzo ładnie chyba, nie? Tak mi się wydaje. Przy czym, jeżeli ktoś próbował, właśnie, bo tam dużo też pytaliście o te flety, jeżeli ktoś próbował grać tę melodię, albo inne w ogóle nasze melodie, nasze albo nie nasze, ale na flażolecie, to ja na przykład używam tutaj, żeby zagrać w D-moll, muszę użyć flażoletu C, dlatego że na D nie zagrałabym w moll. Molowej tonacji nie uzyskałabym. Dlatego trzeba zawsze zejść o jedno oczko w dół, że tak powiem, żeby mol uzyskać na flażolecie. I wtedy można wszystko zagrać, wszystkie melodie. Zresztą zagramy jeszcze jedną melodię, którą też znacie. I Bach miał na 100 sposób, jak pozbyć się moli. Trzeba pozbyć się najpierw wszystkich tercji małych, zamienić na wielkie i wtedy pozbywamy się moli. No. No. Dobra, to co tam dalej? Jakieś pytania? Będzie kiedyś live całonocny. O matko bosko. Chyba Ale nie, co, bo ze byśmy spania? chyba... Chcesz zobaczyć, jak śpimy? No, kto najgłośniej chrapie. Mamy parę kandydatów i tych... Czy planujemy zrobić jakiś album o tematyce Wiedźmina? Nie mówimy nie, Nie mówimy nie. Może coś będzie. ale nie wychodźmy przed szereg. Nie słychać gitary. Jak to nie słychać gitary? Co wy w ogóle? To bo nie było słychać wtedy. A, dobra. Czy ja jestem znowu do tyłu totalnie. Czy powiecie cokolwiek więcej o nowej płycie Schuttenbachowej? Utrzymacie klimaty z Dzikich Pól, czy to będzie coś zupełnie innego? Kurczę, ciężko powiedzieć. Jeszcze to się Czasami wszystko nie wiem. tworzy i kitwasi. Mamy wstępne pomysły, ale jakby na razie jeszcze za wcześnie chyba, żeby o tym mówić. Na razie najbardziej doprecyzowany jest pomysł na fabułę. Jest coś całe zbiorowisko riffów i pomysłów, ale co z tego potem wyjdzie, to To nikt ciężko nie powiedzieć. wie. Jest jeden utwór, w sumie jest jeden utwór cały też już. I nie wiem, czy jest utrzymany. Chyba nie. Chyba poszliśmy o krok dalej. Tak. Ale na pewno też jest fajny, spodoba Wam się. Ja jestem pewien, że Wam się spodoba. A podoba Wam się Doom? No to się Wam spodoba. Nie chcę nic mówić, ale nasz basista kupił sobie gitarę 8-strunową. Pozdrawiamy, Kłosek. Co tu było jeszcze? Planujecie jakieś warsztaty typu tych z Wolina, jak już będzie można zorganizować? No właśnie, temat warsztatów cały czas się przewija. Ja jestem jak najbardziej za i namawiam Kasię. Kasia troszeczkę się boi. Cykam. coś Cyka tak się. Powiem. Ale myślę, że ją namówimy wspólnymi siłami, nie? Nie, no myślę, że zrobimy, bo ogólnie zawsze się trochę cykam faktycznie na początku, ale potem jest tak fajna atmosfera i tak fajne jest to przeżycie, że myślę, że jak No najbardziej. bo to jest fajne, my lubimy zarażać muzyką zresztą No, też, a nie? jak najbardziej i przekazywać te pieśni, które są naprawdę cudowne i fajnie by było, gdyby więcej ludzi mogło No. śpiewać. A w sumie Nie. możemy też pouczyć swoich, dlaczego nie? Zwłaszcza tych uczyliśmy z też. Sławy 4 na Ja przykład. zawsze robiłam taki miks, Bo jak trochę naszych, widać już Wam się trochę, podoba, więc czemu trochę nie? naszych, trochę ludowych, wszystko można. Cześć, chciałem tylko podziękować za wspaniałą muzykę na godziny RPG-owej, papierowej przygody. To napisał przeciętny człowiek. No, więc co możemy powiedzieć? Dziękujemy. Dziękujemy za docenienie bardzo i cieszymy się. I to rozumiem, że to był taki RPG, taki klasyczny, taki jak kiedyś. Kurczę, fajnie, ja lubię, ja w ogóle... Uwaga, Marcin coś chce O, dodać. Marcin. I mamy plan muzyczny właśnie do takich zadań. Już wy musicie powiedzieć.
Aha, właśnie, no właśnie, bo my mamy Marcin nam zaczął. pomysłów mamy dużo i po prostu nawet trzeba nas samych przed nimi bronić, ale jednym z pomysłów jest zrobienie takiej serii muzyki do ilustracyjnej, do RPG-ów, takich tradycyjnych. No, Zresztą to nie tylko chodzi o tutaj Wiedźmina, jest pewnie, jeden już nawet jest zaczęty, ja na razie nie będę zdradzał, ale będziecie usatysfakcjonowani mocno. Pomysł jest gruby, a tłusty, ja coś o tym wiem? tak. Dobra. To dopytam się po streamie. A może piosenki o tematyce pruskiej, Bałtów, krajów bałtyckich. Hmm. Kurczę, mało w tym siedzimy. No, strasznie mało. Piękne są te Mamy pieśni co w prawda ogóle wielu też, znajomych Kaszubów. Tak. To są troszeczkę też, chociaż to jest też zachodniosłowiańskie, no ale oni mają jakby najwięcej wspólnego chyba z tamtymi, bo się sąsiadowali, może dlatego. No nie wiem, może kiedyś. To jest tak, że jakby muzyką słowiańską się zajęliśmy, bo jesteśmy Słowianami, jest nam do tego bliżej, mamy odwołania w naszych rodzinach i tak dalej. Mhm. No ja nie mam nikogo w rodzinie z tamtych terenów. I jeszcze w dodatku, żeby oni byli faktycznie z tradycjami pruskimi na przykład. Nie? W niewielu chyba jest takich ludzi, nie? Mało już jest Prusaków. A jak są, to niekoniecznie u nas. No ale jeżeli... No nie mogę powiedzieć ani, że tak, ani, że nie. Mamy mnóstwo planów, na razie to nie jest w naszych planach, ale kto wie, czy nie wskoczy. Czy flety mają imiona jak instrumenty Mikołaja? Nie jeszcze, Jeszcze. a chociaż mają już, zaczynają się na... Może nazwę je od literek, które tu O mają. właśnie. Bo są To jest jaki? tonacy, to C. jest C, czyli... To będzie, nie wiem, Ciri. Dobra, niech będzie C. Dmuchnij w tą Ciri. Greetings from Brazil. I love your music. Thank you very much. Thank you. Co mam wziąć? Tablet weź. Tablet do siebie, bo się nachylam za bardzo, tak. No bo mam na kablu, Tu jest dlatego, takie, ja wiesz? przeczytam ładnie albo i nie po angielsku, a ty odpowiedz. Dobra. Hello, much love from Greece. Oj, uciekło. Will you ever perform in Germany? I would come there just to hear and meet you. Mm. Był taki plan. Ciekawy pomysł, Taki. że ktoś jest z Grecji, a przyjedzie do Niemiec. No ma blisko. Czyli co, ja mam coś Teraz opowiedzieć? wytłumacz się, z czego się śmiejemy, No bo Boże, przecież sobie nie, pomyśli, że nie wiadomo daj. co. Yes, O, We, Marcin, no, Marcin we Milas. right now we're working about the new White Hunt Live tour, and we want to play in the next year because this year is not good for playing concerts. So we try to next year on this maybe first half of the year play some concert in Germany, maybe in other countries, but in Germany especially. No, także wiecie. A ja dziękuję, znaczy nie, że ja, tylko czytam. Ja dziękuję za szybką przesyłkę, koszulka jest świetna. Polecamy się na przyszłość, chociaż jedna przesyłka nam się udała szybko, bo niestety nie do końca od nas to zależy. No musimy walczyć, zwłaszcza na poczcie. No a ja taką poradę mam dla Was. Jak zamawiacie u nas w sklepie, to wybierajcie paczkomaty, co? No jest łatwiej, szybciej No i kurczę, przyjemniej. z tą pocztą to jest masakra jakaś. Ale oczywiście, jeżeli ktoś nie ma paczkomatu u siebie albo coś, to pocztą też wyślemy, tylko może to zająć Ja po od prostu razu trochę pozdrowię, skorzystałem z okazji, jedną panią z poczty, która nic nie przepuszcza, nic. Przyczepi się do każdego źle przyklejonego, nawet kawałka taśmy, do wszystkiego, byleby tylko utrudnić człowiekowi życie. I tak sobie funkcjonuje, mieszka na tej poczcie i tak czasami po kilka razy trzeba jeździć. Pozdrawiam. No. Skoro Nowa Sława ma być pieśniami Słowian przyszłości, to czy to prawda, że będzie to album techno? No nie. Dlaczego? A skąd w ogóle takie informacje? No właśnie. Po pierwsze. Może to Michał pisał. Może tak, bo on nas bardzo namawia. Jako największy fan techno na świecie. Nie, to będzie Słowian przyszłości muzyka, więc to będzie muzyka z przyszłości. A techno to już jest stare. Techno jest stare, od techno No można z właśnie. nudów zdechnąć. I tak, to prawda. To będzie muzyka Słowian z przyszłości, ale to się będzie objawiać przede wszystkim w tekstach. W tekstach.
A może coś oprzeć na opowiadaniach Karola Bunsza, tak jak sobie Sapiens, przynajmniej Dzikowy Skarb. To taki żarcik w moim stylu, że Sapiens sobie ktoś. Mój nauczyciel mawiał, wy nie jesteście homo sapiens, wy jesteście homo ledwo sapiens. Pozdrawiam też. No, Karol Bunsz bardzo, bardzo, to jakby korzenie takie nasze, ale z drugiej strony, skoro możemy sobie napisać sami, nie? To człowiek by chciał tak zaszaleć, no wiecie o co chodzi, nie? No. Me quiero grande un poquito negro from Spain. Dziękujemy bardzo. Dos cerveza, por favor. Mm, Myśleliście może o płycie z coverami w aranżacjach słowiańskich, na przykład muzyka filmowa w waszych klimatach. Bardzo byśmy chcieli, ale zaraz się na nas rzucą różni tacy, że to ten, że coś tam, że nie wolno. Masakra to jest jakaś. Nie chcemy, żeby znowu nas to odciągało od muzyki, żebyśmy się znowu musieli martwić o to, że ktoś nam jakieś robi problemy i restrykcje, więc postanowiliśmy, że będziemy tylko swoją muzykę robić teraz. Tym bardziej, że mamy dużo pomysłów, więc musicie na razie po prostu zadowolić się naszą twórczością. Jeżeli okaże się, że jest aż tak zła i będziecie nam pisać, nie, dobra, już nie róbcie tego, już dajcie sobie spokój, to wtedy tak- się zastanowimy. tak, będziemy to robić, ale no najwyżej. Ale do szuflady. No, tu jakieś po hiszpańsku, czy po, nie wiem, co to za język? Is Slava 4 still in production? Yes, it is still in production. We recorded so far 2 songs, and the rest is just jak to powiedzieć, sketch. Demo, yes. We have demo of the rest of the songs, so we still work on it very hard. Tu jest takie ciekawe pytanie. Co sądzicie o wiedźmińskich serialach? Polski, VS, Netflix. Ja preferuję polski, gra aktorska na najwyższym poziomie i okrojone efekty. VS gra taka sobie i efekty hollywoodzkie. No właściwie trafnie podsumowałeś. Nic dodać, nic ująć. Osobiście no to jest taki pojedynek, wiecie, jak jest wielka gala boksu i jest 10 pojedynków, 9 jest rozgrzewających przed tym głównym, no to pojedynek tych seriali to jest gdzieś tak mniej więcej pierwszy, drugi, jeżeli chodzi o początek całej gali. A na końcu byłby pojedynek zupełnie innych seriali, nic mi do głowy teraz nie przychodzi. W każdym razie, ja to bym chciał, żeby na przykład Wiedźmina zrobił Sam Raimi. To by wtedy miało ręce i nogi i by Albo by nie miało. żarłoby jak domestos w kanalizacji. Albo by nie miało. Albo by nie wiem, znaczy właściwie nie miałoby rąk i nóg i w ogóle niczego by nie miało, ale by się świetnie oglądało. To jest pytanie, dlaczego Marcin strasznie głośno, a wy za cicho? I teraz jest pytanie, no to może mamy jednak, to jest kwestia tych mikrofonów. Marcin ma Możemy inny zgłośnić. lepszy Zgłośnić? pro... Robię głośniej. pro Jest głośniej teraz? Sprawdźcie teraz, ma bardziej bo pro... wiecie, teraz jest więcej sprzętu niż talentu, trochę techniki i się gubimy. No, ale jak nam dajecie sygnał, że coś jest nie tak, to staramy się poprawić zawsze. A myśleliście, aby połączyć muzykę Słowian z muzyką Bliskiego Wschodu? No, Już to robiliśmy Trochę nam wcześniej i lepiej. już żeśmy to robili, to prawda. A Sargon czymże jest przecież? Sargon jest przykład. inspirowany właśnie Bliskim Wschodem. Oryginalny ten Sargon, czyli Silver for Monster w grze. Po naszemu, po normalnemu Sargon. I on powstał w 2001 roku, ten utwór powstał akurat jak wlatywały samoloty w wieżowce. I dokładnie go miksowałem wtedy, bo oglądałem w wiadomościach, co się dzieje. I miałem Uwaga, telewizor sprawdzamy, czy mu obok jest ok. monitora. Jest ok. Chyba jest ciszej, nie? A, halo, raz, słychać mnie? Halo, mówi się. Teraz jak ja mówię, to jestem mniej więcej na słuchawkach tak samo jak wy, więc... No. Dobra. No i właśnie wtedy sobie go miksowałem i on wtedy był inspirowany, ale nie tymi atakami, bo oczywiście wymyśliłem go jeszcze wcześniej,
Tylko ogólnie był taki okres, że mnie interesował, zresztą dalej mnie interesuje wschód, ale mnie to tak bardziej starożytny Bliski Wschód, czyli państwo Asyrii, stąd ten tytuł. Jeszcze mieliśmy 2 utwory, Asurbanipal i Tiglat-Pileser. Bo starożytna Asyria to był mój konik wtedy. I stąd te tytuły i one były mocno inspirowane właśnie wschodem. O, O, już jest w miarę wyrównana głośność między wami. No to super. pytanie. Mikołaju, czy któryś utwór Percival zainspirował Cię do namalowania obrazu grafiki? No, oj, to było takie trochę jest nierozerwalne, ciężko mi powiedzieć. No, na przykład okładkę pierwszego Wild Hunt, Wild Hunt, bez live chyba, nie? Ta pierwsza składanka, co zrobiliśmy 5 lat temu, ona też ma 5 lat teraz. To narysowałem takie 3 wilki. Możecie na naszym kanale w ogóle zobaczyć timelapsa z tego rysowania. I one były jakby ogólnie tymi utworami inspirowane. Tam zawarłem dużo takich odniesień drobnych, bo tam, wiecie, są plecionki, dużo szczególików. Nie przychodzi mi teraz nic konkretnego do głowy, ale tak, to w jedną i w drugą stronę było, to się tak kitwasi. No. Znacie jakieś utwory w języku łużyckim? Język ten powoli umiera i fajna byłaby jego promocja. No to właśnie na Sławie 3 nagraliśmy utwór Serbów do bycza, Tak. właśnie w języku serbo-łużyckim. Dolno lub górno. I Właśnie tego nie, żeśmy się zgubili, który jest Bo który. mieliśmy obie wersje tekstu, nagraliśmy jeden z nich, ale to powinniśmy Możecie- sobie zapisać, który to był. Możecie posłuchać tego utworu i powiedzieć nam, jeżeli ktoś z Was się zna na tym tak dobrze, czy my śpiewamy dolno-serbo-łużyckim, czy górno-serbo-łużyckim. No. Pamiętam, że było trudno, bo to jednak niby słowiański zachodni, ale taki no, pojechany jest ten język. Mikołaj, pokażesz na którymś live'ie jakieś szkice, rysunki? No, czemu nie? Mogę pokazać. jak mogę pokazać. No, NKTS sezon 2. W każdym jest jakiś twój rysunek, nie? A faktycznie, bo ja rysowałem do każdego odcinka, no. I przedstawiałem te rysunki w taki śmieszny sposób. Ale możemy, zapraszam też na moją stronę, jest na Facebooku Mikołaj Rybacki po prostu, mało wyszukane. I tam zamieściłem jakąś bardzo malutką część wszystkich rysunków, jakie narysowałem, ale jakaś tam jest reprezentacyjna. musimy kiedyś, Mikołaj, zrobić taki wernisaż, jak kiedyś za dawnych czasów. Pamiętasz, w Lubinie robiliśmy, że tam były twoje rysunki, A, tak. a my do tego graliśmy na przykład ja z Mikołajem albo jakieś takie. To było fajne. Hello, love Percival. In your last online concert, you guys played a new song from upcoming album called Matinoma. Matinoma. What does the song title means? It is Matino Ma, and it means Oh my mother. It's about Matina. It's mother. Ale że to nie jest tak po polsku, po polsku. But I'm not sure if it's in any particular language, if it's in any existing language. It's inspired by, this song is inspired by South Slavic languages and songs. So Matino Ma, Oh my mother, I would translate it. Dlatego jest na 7. Tak. I nie tylko na 7. Ale to już tajemnica na ile jest. Nie no, żartuję, każdy Kaśka, może to sobie jest policzyć. tablet, to co trzymasz wielki jak stodoła. Bo on jest tak. w takiej specjalnej, w takim specjalnym jest- survivorze, który jest teraz Można bardzo drogi, tym rzucać ale w ogóle, kupowany był tani. wszystko można z tym robić, ale faktycznie normalnie to nie jest taki maciup. Dokładnie, ja kupiłem go, bo jak się wkurzam, to rzucam sprzętem i dzięki temu jeszcze nie rozbiłem ani tabletu, ani komórek, ani nic. Wiem, że widzicie moje pytanie o Hot Challenge 16. Nie bójcie się wyzwań. Nie widzimy Twojego pytania, to znaczy ja widzę go na swoim prywatnym, moderowanym czacie, gdzie mam taki kwintesencję pytań, żebym się nie pogubił, żebym nikogo z Was nie pominął.
Dlatego Ciebie nie pominąłem, chociaż to nie jest tak, że widzimy wszystkie pytania. Czasami ktoś pisze faktycznie 10 razy jedno pytanie i dalej, bo my jednocześnie odpowiadając ciężko nam śledzić i no to wiecie, a poza tym no, co Wam będę tłumaczył? Nie mamy już 13 lat, a 13-latki to szybko się z takimi rzeczami załatwiają, widzą 5 rzeczy naraz i wszystko dają radę, no. A tutaj jednak jest trochę trudniej. Więc Hot 16 Challenge. Ja napisałem na swoim kanale, że nie mamy czasu na takie rzeczy. Wszyscy już wszystko zrobili, już to jest trochę wyświechtane, oklepane. A poza tym ja i Kasia zrobiliśmy to dawniej, już dawno i lepiej. Nagraliśmy mnóstwo fajnych, krótkich fragmentów. Ja je zamieszczam sukcesywnie na mojej ścianie. Możecie tam wejść i zobaczyć. Na przykład nagraliśmy, dzisiaj zamieściłem Eifora, którego zagraliśmy. A wcześniej umieściłem Merciful Fate, a jeszcze wcześniej, później między Merciful Fate a Eiforem umieściłem Marsz Imperialny. I to zresztą jest też na naszym kanale, więc ja myślę, że to wyczerpuje temat wszelkich challenge'y, bo już to zrobiliśmy. Ja mam inny dla gitarzystów, niech każdy solówkę nagra i wrzuci. Skoro będzie kontynuacja książkowa z Fantevita, to czy możemy się też spodziewać kontynuacji muzycznej? Tam A jest co? taki problem, że troszeczkę O temat co się pytanie zamknął. O Fantevita. Nie ma co kontynuować, chyba żebyśmy opowiedzieli o tym powstaniu wielkim połapskim, o którym nic nie wiemy. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale najpierw chcemy pokończyć te rzeczy, które już są zaczęte. Czyli na pewno Dzikie Pola, rozwinąć to opowiadanie, co jest we wkładce do płyty. Chcemy pokończyć te wszystkie bardzo ciekawe, naprawdę Wam się spodobają, opowiadania z Mniejszego Zła. A propos Mniejszego Zła, jeszcze nie udało się go wrzucić, ale w przyszłym tygodniu w okolicach naszego tu spotkania Q&A będzie na sprzedaży elektronicznej. Obiecuję. Już teraz bardzo, bardzo. Słychać było? Słychać. A może współpraca z takimi zespołami jak Diabeł, Boruta lub Greenwood? Znamy, pozdrawiamy. Nie wiem, Greenwood to nie wiem, czy w ogóle istnieje jeszcze. Istnieje, Marcin? To koledzy Marcina z Wolina. Nie mam pojęcia. Nie wiemy, czy istnieje Greenwood, a jeżeli chodzi o Diabeł, Boruta, to my żeśmy parę koncertów wspólnie zagrali. Było bardzo fajnie, ciekawie. A rozumiem, że pytasz o współpracę studyjną. To już jeszcze raz powtarzam, my takich rzeczy jakoś specjalnie nie planujemy. I że sobie wybierzemy jakiś zespół. No zobaczymy, no może się tak zdarzyć, może się zdarzyć inaczej. Nie wiemy na razie. Na razie nic takiego nie planowaliśmy. Ale nie, że specjalnie nie planowaliśmy, tylko po prostu no, jakoś nie przyszło mi do głowy. Pytanie. Odkąd z głębi mojej szuflady odkopałem harmonijkę, to na niej pogrywam. Natchniony myślą, iż jak się na niej nauczę, to kupię gitarę. I tu się pojawia pytanie, czy mi starczy cierpliwości? My mamy odpowiedzieć. Ciężki temat, powiem Ci. Cierpliwość to jest właśnie to coś, co jest ważnym czynnikiem w życiu człowieka, chyba w ogóle najważniejszym i dotyczy każdej dziedziny, a zwłaszcza takich dziwnych sytuacji jak umiejętność grania, która naturalnie do przeżycia nam nie jest potrzebna. No umówmy się, że jak byliśmy tymi właśnie homo ledwo sapiensami w jaskini, to ostatnią rzeczą była umiejętność szarpidrucenia, żeby przeżyć. Inne rzeczy się bardziej przydawały. Z jakiegoś powodu jesteśmy jedynym takim zwierzęciem, który jest w stanie rzucić wszystko i ćwiczyć bardzo dziwne rzeczy, na przykład granie na harmonijce. To dla mnie jako gitarzysty jest właśnie tak samo dziwna rzecz, jak ćwiczenie na gitarze dla, nie wiem, dla piłkarza. Ponieważ harmonika w ogóle to mnie przeraża, w ogóle ten instrument, boję się go. W sensie takim, że ilekroć próbowałem cokolwiek z niego wydobyć, to był taki kwintesencja chaosu zamknięta w czymś takim małym. No po prostu zupełnie nad tym nie panuję, co tam się dzieje. Więc cierpliwość jest kluczowa, żeby opanować umiejętność na takim instrumencie, czy na gitarze, czy na jakimkolwiek innym, na przykład na takim flecie, gdzie trzeba nogą dociskać dziurki. Mikołaj, sprawdź swój nadajnik, bo coś trzeszczy czasami. Nadajnik mi trzeszczy, ale jak mam go sprawdzić? No nie wiem, czy tam nie baterie nie wpadają, czy coś.
Jak go tu postawię, może będzie mniej trzeszczy. Może jak się ruszam, a teraz trzeszczy? No, Tak? To może włączę i wyłączę, to zawsze pomaga. Kasia, Bo O bateria Boże, to jest... ja muszę teraz coś mówić. Tak, to... tam jest pytanie, Jest pytanie muminki czy gumisie? Jeszcze raz? Muminki czy gumisie? Gumisie. I Toadie i księciunio. Gumisie. Nawet ja gumisie, chociaż właściwie ty jestem z się nie pokolenia wypowiadaj muminki. jeszcze, bo cię nie słychać. No już nie słychać mnie? tak, A trzeszczy? no teraz nie. Czyli trzeba było włączyć i wyłączyć. Ale to cały czas jest tak, czasami są takie... Wiesz co, to jest ten mikrofon, co Ziółek używał do fletu Aha. i właśnie rozmawialiśmy o tym, czy on się aby nie zepsuje i... No i właśnie, skakałeś. O. No i ja... No a kto? Zagrajcie coś, dobra. To chodź zagramy tego, bo przygotowaliśmy dzisiaj 3 utwory. No to się odepnę. 2 z Wiedźmina, a 1 zupełnie nie. I właśnie teraz zagramy pieśń piękną z... Nie z Wiedźmina. Nie z Wiedźmina. To wyłączam. No z którejś tam z płyt, no. A ty się pytasz, co my w ogóle gramy, tak? No. A. Tak, to była piękna białoruska pieśń, którą poznaliśmy dzięki chórowi Kniażycz z Białorusi. Czumaka od Knieżycza znamy? Tak, tak, Okej. tak, tak. I to była pierwsza pieśń, jaką się od nich nauczyłem. Jeszcze wtedy właśnie, co byłem na pomarańczowej rewolucji w Białorusi, która była pierwsza. Byłem w Nowopołocku i rozdawałem pomarańcze.
i mnie nie zgarnęła milicja białoruska, ale kolegę, z którym było, zgarnęła i miał tam pogadankę o Cała Łukaszence. historia A, potem. Aleksander jest podobny na czas. Tak, tak, bo go zapraszamy. Także dziękujemy Kniażyczczowi. Z nimi to pierwszy raz graliśmy i w ogóle było fajnie. Jaka jest wasza ulubiona yerba? Jaką polecacie dla osoby, która dopiero od niedawna pije? Aż takimi nie jesteśmy znawcami, żebyśmy mogli gatunki yerby proponować. Nie? Mm. Nawet nie wiem, jak się nazywają. Nie, no, przepraszam bardzo. No nie, Ale to powiedzcie, Nie. że pijecie nie taką parzoną. Pijecie nie taką Czasem parzoną. pijemy, ale ja nawet nie wiem, jak się. Ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Kupuję jakąś od czasu do czasu i ją piję. Ale najważniejsza to jest taka w Najważniejsze, żeby butelkach. kopała. Aha, najważniejsza, Marcin mówi, że jest w butelkach najważniejsza, czyli bombilla. Tak się nazywa. Tylko, że to nie jest prawdziwa yerba, tylko napój na bazie yerby, ale co tam. Ale bez dodatków. Czemu na wszystkich bogów tak mało tego utworu na koncertach? Bo mamy tyle utworów, że nie możemy wszystkich grać, no. Ale no to przygotujemy na następny koncert. Live, który będzie pewnie w lipcu. Dziękujemy za dodatkową płytę Official Soundtrack Special Edition. Uściski przesyłam. Pozdrowienia Misiaka. A to pytanie Misiaka. Pozdrowicie Misiaka. Pozdrawiam Misiaka. Misiak, pozdrawiamy Cię. Chyba, że to ona, Misiaka, ta Misiaka. To też pozdrawiamy. Ta piosenka jest na jakimś albumie? Tak, jest na... No właśnie, na czym jest? To jest pytanie dobre, bo ja też nie pamiętam. Albo na Mm. Oidido, jednym z dwóch. Oidido albo A4, ale nie mam pewności. bo na Słowie 3 nie. Nie, no gdzie? Przecież to jest wschodnie. No właśnie, 2. A, Słowie 2. dwa, też nie. Nie. To jest na którymś z tych wcześniejszych. Ale nie pamiętam. No to tam zobaczcie sobie. Czy lubimy Ensiferum? Teraz dobre pytanie, bo ja nie wiem, czy słyszałem w ogóle. Znam nazwę, kojarzę, ale nie wiem, czy słyszałem. Ja też nie. Muszę dużo nadrobić w ogóle, ale... Dużo jest tych zespołów na E. Jest ciężko ogarnąć. Czyli Oidido, dobra. Czyli To na już Oidido, wiemy. no. No, czyli na Oidido. Czyli na Oidido. Czyli na Oidido. No dobra. Co to za event zaplanowany na grudzień w Warszawie z Heroes? No to będzie nasz wspólny koncert, ale zaświszczałem. No. Wspólny koncert, my i to zresztą zaraz się pojawi na ekraniku. My i orkiestra Heroes będziemy grali. Co będziemy grali, Marcin? Powiedz. Moment szuka. Moment, bo Marcin szuka, żeby Wam pokazać. Bardzo zapraszamy, to będzie super wydarzenie. My i cała orkiestra i będziemy super rzeczy grali. Będziemy grali Franka na pewno, No. ale z jakimiś elementami też będziemy Ja to grali. już się nie mogę doczekać, naprawdę. Wspaniałe wydarzenie i no wiecie, musicie tam być, nie możecie tego przegapić, bo to będzie epickie. Tak. To będzie coś. Zawsze o tym marzyłam. I co? Jak zwykle moje marzenia się spełniają. Także tego, no. Czy jak minister, chyba nie mogę powiedzieć nazwiska, zniesie wszystkie nakazy, to zaczniecie trasy koncertowe? To No, zaczniecie. pewnie, od No razu. jasne, od Jak razu. tylko będziemy mogli, od razu ruszamy. W ogóle już mamy wszystko przygotowane, spakowane. Już tir czeka Siedzę. przygotowany, już ma odpalony silnik ma. No, przede wszystkim Podniesione musimy... tylne koła, tylko że tak boksuje. No, i tylko siup. A ja dziękuję raz jeszcze za obiecaną marzaneczkę z ostatniego live'a. Prosimy bardzo. Czym chata bogata? Przypominam, żeby ludzie się przerzucili teraz na Właśnie. filmik. Czy już jest ta godzina? No tak, dobra, to uwaga. Słuchajcie, to przerzucacie się. 2 minutki przerwy dla Was na obejrzenie. Tak? Znaczy tak, tam na YouTube jest odliczanie, że 30 sekund jeszcze, mimo Aha, że dobra. już, ale to nie wiem, ale niech już ludzie oglądają. Przerzucamy Oglądajcie. się. To my robimy sobie przerwę. Idę sobie na herbatę zrobić. Faktycznie.
Hello, hello, już jesteśmy, już jesteśmy. Dajmy jeszcze minutki. Ile? No, Możemy już rozmawiać. no to Rozmawiać to możemy. rozmawiajmy. No. Okazało się, że zrobiliśmy incepcję, stream w streamie. No. A ja zdążyłam zrobić sobie herbatkę. Także... Herbatka w herbatce. Tu jest takie ciekawe pytanie. Czy mieliście kiedyś jakieś kontuzje spowodowane grą na instrumencie, na przykład przez złą technikę? Ja osobiście nie, ale tutaj to jest to fajny pretekst, żeby powiedzieć, żeby uważać, bo moja siostra na przykład, która zakładała z nami Percivala, miała problem z ręką, bo ona jako basistka grała też na kontrabasie, w orkiestrze zresztą z Kasią, i miała dosyć ogromny problem, nadwyrężyła sobie tą rękę i doprowadziło to do tego, że aż w końcu nie mogła grać. Parę miesięcy musiała w ogóle ułożyć całkiem instrument, żeby jej się to wyleczyło. I niestety, zwłaszcza przy instrumentach, gdzie jest potrzebna większa siła albo inne ułożenie ręki, jak jeżeli chodzi o Kasię, o wiolonczele, albo właśnie o bas, kontrabas, trzeba bardzo uważać. I chciałbym przestrzec, żeby nie robić nic na siłę, że jak boli, to jest to znak, sygnał, zresztą tak jak w sporcie. Jak wykonujecie jakieś ćwiczenie i czujecie ból, to jest sygnał waszego organizmu, żeby tego nie robić, że robicie coś źle. Tak, zresztą tak samo jest ze śpiewaniem. Tak samo właśnie. Organizm zawsze pokaże Wam, że trzeba inaczej. Trzeba się- uważać, bo to jest delikatne narzędzie i łatwo sobie po prostu zepsuć na długie lata, a nawet w ogóle uniemożliwić grę. Ja zresztą znam wiele przypadków właśnie basistów, kontrabasistów, którzy się załatwili całkowicie dokumentnie. Więc bardzo przestrzegam. Ja wiem, że teraz może już tak nie, jak byłem młody, to bardzo były popularne te wszystkie opowieści o tym, jak to sobie skrzypkowie czy gitarzyści wsadzali, jak to Paganiniemu ojciec wkładał kołki między palce i tak dalej, dlatego on był taki... To wszystko są bzdury, jakieś głupoty, jakieś legendy zupełnie niepotwierdzone. Ten mechanizm jest bardzo, ale to bardzo delikatny i można go łatwo zepsuć, więc trzeba uważać. Przede wszystkim właśnie, jeżeli jest ból, to jest jasny, wyraźny sygnał, że technika jest zła i nie wolno iść tą drogą. Trzeba znaleźć taki sposób, żeby bólu nie było. Znaczy oczywiście czasami jest ból wynikający z... No tak jak mięśnie, jak ćwiczycie, robicie Przetrenowania. trening, że dobrze robicie, ale powiedzmy za dużo naraz i trzeba wtedy przerwać. Można to w skrócie powiedzieć tak, jeżeli ból pojawia się po ćwiczeniu dosyć długo i przechodzi, no to jest to to jest to coś, co musimy przejść, bo jest związane z ćwiczeniem, czyli jeżeli to jest ból opuszków od strun, no to muszą się utwardzić. Jeżeli to jest ból mięśni, takich przetrenowanych, tak zwane zakwasy, no to musimy to przeczekać. Ale jeżeli ból pojawia się w trakcie, jest ostry, uniemożliwiający granie, to trzeba przerwać, trzeba się zastanowić nad techniką, trzeba pomyśleć, może coś się robi źle. A jeżeli chodzi o śpiewanie, to jeszcze bardziej, jeszcze ważniejsze jest. Jeżeli śpiewacie, zwłaszcza te wszystkie techniki, growl, scream, i boli was gardło, czujecie, że sobie zdzieracie gardło, to robicie sobie ogromną krzywdę. Trzeba przestać, pójść do jakiegoś nauczyciela, obejrzeć parę tutoriali i sprawdzić, co robicie źle i przestać to robić. Dobrze mówię? I jedna rzecz, tak, to był tylko jeden kawałek z tego koncertu, ponieważ czekamy na to, abyśmy mogli udostępnić w całości, ale to też zależy od Poekonu, ponieważ jest tam kilka rzeczy, które jakby odnośnie organizacji następnego koncertu, gdzie ten cały koncert podlega jakimś tam no, różnym ciekawym zabiegom. No. Dobra, i teraz jest takie pytanie. Czy macie jakieś ulubione filmy, seriale, które lubicie tylko wy? To już często mówiliśmy o serialach, tylko zastanawiam się, co to znaczy, że tylko my lubimy, czyli że one są tak ekskluzywne, że nie wiem, nikt ich nie zna, albo że nikt ich nie lubi, tylko my lubimy, to nie wiem, czy To takie chyba nie, istnieją. takich nie ma. Raczej. Ale na przykład serial Evil Dead jest na tyle ekskluzywny, że No. niewiele osób go lubi, a my lubimy. Jest specyficzny. Monty i- Pythona też jakieś wielkie tłumy nie darzą sympatią, a my też lubimy. Są takie najbardziej chyba, nie? Znaczy tego jest mnóstwo, moglibyśmy godzinami opowiadać Zresztą o opowiadaliśmy o serialach. tym. Jest cały też odcinek o naszych inspiracjach i o tym właśnie, jakie filmy, książki i tak dalej lubimy. I to można gdzieś tam znaleźć też. Także zapraszam do oglądania. Żebyśmy się nie powtarzali. I teraz, jak Wiedźmin to i Gothic. Czy graliście w Gotika? Czy graliśmy w Gotika?
Nic To mi o dobre tym nie pytanie. wiadomo. Mi też nic o tym nie wiadomo, Ale- że grał w Gotika. To o niczym nie świadczy. Ale W naszym zawsze przypadku. możemy zagrać. Jest to może jakiś pomysł na nasze niedzielne twitchowanie. Teraz jako... Nie wiem, czy to się uda odpalić, bo to jest gra z lat 90. Aha. I a propos Heroesa, Z lat graliście w 90. tę grę, super. czy graliśmy w Heroesa? Nie. Właśnie to samo. Ale a możemy Heroesa? Tak, Heroesa, tak, bo Heroesa zagramy na Mamy Twitchu. plan, wersję HD. żeby zagrać też. Będziecie mogli zobaczyć, jak sobie radzimy Ale to w będziesz Heroesa. ty grał, dobra? Bo ja Dobra. lubię takie, żeby chodzić i strzelać, a to jest chyba, że tam coś trzeba. A tam co się robi? Nie wiem, A to trzeba jest coś- strategiczna. no. Dobra. Pamiętacie, była taka gra na Amigę, Wikingowie, jakoś, Vikings czy coś. Taka turowa. To była gra, w którą ja się wkręciłem. Kiedyś grałem 3 dni non-stop, bo nie można było na mojej Amidze zasejwować. Jak ją się wyłączyło, to trzeba było zacząć grę od nowa. Więc z moją siostrą graliśmy, nie mogliśmy przestać. I graliśmy 3 dni non-stop. Spoko. No bez przesady, Monty jest ponadczasowy. No my to wiemy, ty to wiesz, ale niektórzy nie wiedzą. O właśnie, w temacie Monty Pythona. Kiedy zagracie Always Look on the Bright Side of Life? Zrobiliśmy już, poczyniliśmy pewne przygotowania, a konkretnie to znalazłam punkty do tego. na tablicy. Punkty i tekst. Także już jesteśmy kroczek bliżej. Jest plan taki, że na kolejnym streamie za tydzień, który znów będzie po angielsku. Tak, jeżeli Albo się wyrobimy. Przynajmniej z założenia. Ale no mówię, mamy już, nie ma tam nic skomplikowanego, jeśli chodzi, tylko że potem na sadzie to zagraj, no to chyba, że Mikołaj weźmie gitarę, której nie ma chyba taką akustyczną. Zania? Masz? Mam to bardziej klasyczną. A coś się wymyśli, ja coś wykąpię. Może być 12-stronowa? To zrobimy 12-stronową. And for all you guys, the next week is Q&A only in English, so No, znowu będzie wesoło. Lost Vikings na Amigę? No chyba tak, chyba to się tak nazywało, no. To się taka była mapka Anglii, było trochę Islandii, Nie, to nie to. trochę Norwegii. Nie? To nie to. Pamiętam dokładnie, ale była super ta gra, bo była taka tura, tam się coś budowało, zamki, armię, coś. Fajna była opcja, kiedy się już bitwę robiło i trzeba było poczekać, no co wam będę opowiadał, fajnie było. Jest jakiś koncert, który najbardziej zapadł Wam w pamięć? No, dużo tych koncertów mieliśmy fajnych, ale na pewno Pyrkon chociażby właśnie z 2019 w nasze 20-lecie. To był jeden z tych takich koncertów, które będziemy pamiętać na pewno i wspominać bardzo, bardzo. Kto był, ten wie, że było naprawdę wspaniale. A tu I pociągnę jeszcze no. temat tej Amigi, bo tu ktoś napisał, że no proszę, nie tylko on jest coś tam, gdzie to było, mi się zgubiłem. No i co? Że coś tam, że z Amiga. No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że nasze pierwsze demo Moribuka miało nagrane wszystkie partie perkusyjne, zrobione były na Amidze, w ProTrackerze. Jeżeli pamiętacie taki program ProTracker, to było w ogóle super. Tam się wpisywało liczby w systemie szesnastkowym i wszystko. To właściwie tam No się to nieźle. naprawdę programowało muzykę. Można było powiedzieć, że się Spoko. muzykę programowało i zrobiliśmy całe to demo. To demo chyba też, to demo jest dostępne na naszym A kanale, nie, możecie na posłuchać. YouTubie jest, tak? Tak, jest No. na YouTubie, możecie sobie wejść i posłuchać. Polecam, bo Moribuka. to... I tam są te dwa utwory, o których dzisiaj mówiłem, Tiglat Pileser i Yassurbanipal. Mhm. I one były bardzo metalowe. I to był taki nasz, w 99 roku zrobiliśmy taki folk metal, który polega na tym, że jest folk, taki folk bardziej klasyczny, bo to Oberek Bacewicz, potem kilka naszych utworów folkowych, potem było Zaszło Słonko, melodia ludowa, która się przedzierzgiwała z folku i kończyła metalowo, a potem były dwa takie, że normalnie death metal, I jeden z z nich... perkusją z Amigi. Jeden z tych utworów był właśnie rozpisany na partę wiolonczeli, była rozpisana Tak, przez Mikołaja. Assurbanipal, no. I to właśnie ten utwór graliśmy na pierwszej próbie. No, to Dostałam nutki. jeżeli chodzi o nieumiejętność pisania ani Ale- czytania nut, to napisałem Kasi całą partię wiolonczeli w nutach bardzo wszystko było w dobrze, 99 roku. oprócz jednego tam małej wpadki, ale to można wybaczyć. Byłam w stanie rozczytać, więc Połapała się i zagrała. I No. zagrała idealnie tak, jak chciałem, jak to sobie wymyśliłem. no, Zresztą bardzo fajny ten utwór jest. no bardzo kurde, fajny. może kiedyś... Może właśnie.
No tak, kurde, nie mamy czasu na te rzeczy teraz, a jeszcze będziemy... Dobra, niech już te stare rzeczy zostaną tam, A tu jeszcze gdzie ktoś były. mówił o Lotusie z Amigi, też pamiętam, też grałem. I jeszcze taki nie pamiętam nazwy, ale helikopter. To było strasznie ciężko nim latać, ale grafika była w ogóle pojechana. Can you guys say my name? I try. Leandro Massetti. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam. Pewnie nie. Commodore C64, no akurat nie miałem, Ja ale... miałam. Ale miałem tego, Schneidera. A jak się, Schneider coś tam, taki komputer. Mam go jeszcze do dzisiaj, gdzieś tu leży. I jak chcecie zobaczyć, jak grają w cokolwiek, to tam na dole jest link. No, A tak z innej beczki, czy zrobicie streama z The Last of Us 2? Czyli to gra jest jakaś, tak? Tak, to jest... Taki nowy wypust Sony i nie wiem, bo nie wiem, czy będziemy wydawać 250 zł na grę, żeby pograć w nią 15 minut. Ja nie jestem fanem, o, tak no powiem. właśnie, my to A gramy w jesteśmy- to, co ja lubię. No, no właśnie. No W temacie właśnie. Monty Pythona, kiedy a nie, to już było. To już Ja już odpowiadaliśmy. powiedziałam. To inne miałem przeczytać. No to teraz w drugą stronę, jakich filmów i seriali szczerze nie cierpicie? Jak są jakieś, to ich nie oglądamy po prostu. Ja się więc w nie sumie to... przekonałem się za to Chiny czego? ludowe Powiedz. do Gry o Tron. No Ja po prostu nie obejrzałam mogłem. jeden odcinek chyba, albo nawet i nie. I faktycznie też nie Ja 3 pociągnęło mnie zmęczyłem. dalej. A też książkę zaczynałam i też nie udało mi się jej przeczytać jakoś. Nie wiem, może źle podeszłam do tego, ale jakoś tak. Ale nie to, że nie cierpię czy coś, nie cierpię. No i nie. co tam jeszcze? Klan nie wszedł mi w ogóle. I ten, ojciec Mateusz też niespecjalnie. No, nie wiem właściwie. Marcin, Marcin to jeśli chodzi o rzeczy, których nie lubimy, to najlepiej wypowie się o tym Marcin, bo... Znaczy mu byłoby łatwiej powiedzieć, które lubi, bo naprawdę byłoby mu łatwiej, bo ale to są właśnie dwie dlatego rzeczy. jest tutaj najbardziej kompetentny, jeśli chodzi o wypowiadanie się na temat tego, czego nie lubimy, a zwłaszcza nienawidzimy. Proszę bardzo, Marcinku, czas dla Ciebie. Ja ostatnio mam takie podejście, że nie oglądam czegoś, co nie lubię i się nie wypowiadam na ten temat i w ogóle szkoda czasu i życia i oglądam tylko to, co lubię, czyli Bandich, Trzecią Planetę od Słońca, Black Book, Monty Pythona i Gwiezdne Wojny, część 5 i powiem kontatekuję. Dziękuję. No i właśnie. Rozkręca się w 4, no ale to 4 sezony będę się męczył, no nie, bez Czy w przesady. 4 odcinku. Trochę jak z Wiedźminem tym Netflixowym. Też się strasznie rozkręcał, a jakoś się nie rozkręcił. No właśnie. O, Hej, planujecie jeszcze wydać folkowe płyty w stylu Sławy? To mniej więcej kiedy można się spodziewać? No właśnie trąbimy na lewo i prawo od jakiegoś czasu, że powstaje Sława 4 i już zaprezentowaliśmy aż 4 utwory. no. Moglibyśmy powiedzieć, że już prawie całą płytę, jeżeli by na płycie było tyle utworów, co mają normalnie inne zespoły. Ludzie, normalni ludzie. A my mamy ich więcej, więc to jest ile ty policzyłaś? 1/4, 1/5 płyty? 1/4, bo jest 16 utworów. No, może w Na porywach razie. do 17. Nie, już nie będziemy więcej tworzyć bez przesady. Ale no. to nie obiecuj, a jak mi się wymsknie? No to na Schuttenbacha damy. My mamy ten komfort, że możemy sobie żonglować utworami i umieszczać się na różnych Może albumach. zrobimy tak jak Metallica, że potem po prostu wyrzucimy najgorsze i zostawimy najlepsze. A kto Jeszcze będzie nigdy nam nie decydował? wyszło. No sami. Zrobimy sobie głosowanie. Mhm. Nie, dobra, nie ma czasu. Nie ma czasu na pierdoły, tu trzeba zarabiać na muzyce, żeby robić następną muzykę. To jest w ogóle uzależniające, zobacz. Tak to, jakbyśmy nie robili, nie musieli robić nowej muzyki, moglibyśmy nic nie robić. Mhm. No ale musimy robić nową muzykę, bo pomysły nas atakują. Dobry wieczór, Ewa. Ale to nie jest pytanie. Dobry wieczór. Pozdrawiamy Ewę. Jest tu Ewa? Jest tu Ewa? Ewa, Podobno cześć Ewa. jest. Cześć Ewa. A serial Vikings, przynajmniej pierwszy sezon. Znaczy tak, jeżeli chodzi o przypomniało mi się, który serial ja lubię. Jeżeli chodzi o serial Vikings, to mi się podobały pierwsze sezony i nawet miałem zamiar potem oglądać dalej, jakoś tak
Faktem jest, że im dalej w las, tym już tak nie wciąga. Pierwsze sezony były zdecydowanie lepsze, ale chciałbym tu powiedzieć o serialu Black Sails, bo mnie bardzo wciągnął, bardzo mi się spodobał i obejrzałem go 2 albo nawet 3 razy. I skończył się, nie ma następnych sezonów i właściwie nic dziwnego, bo historia została wyczerpana. Myślę, że zrobili to dobrze, skończyła się historia, koniec, nie ma więcej sezonów. Jest bardzo fajny pomysł na serial, jest fajnie zrobiony i też jako niedopieczony historyk, taki lekki, jestem usatysfakcjonowany tym, jak pokazane są realia historyczne. Oczywiście na pewno można się przyczepić do wielu rzeczy, bo zawsze można, ale nie o to w tym chodzi. Ogólnie nie ma tam jakichś takich dziwnych akcji, jak w Wikingach jest na przykład, że mają umundurowanie w pewnym momencie mają umundurowanie ci przeciwnicy Wikingów jak armię w XX wieku z jednej fabryki. No ale to są już takie szczegóły. Podacie swojego Twitcha, Marcin? A tu cały czas Podawaliśmy, jest podawany. ale Tak, no jest, to, znajdźcie w komentarzach, bo był przed chwilą Persji- podawany. No to Marcin jeszcze raz pokaże. A ja mam tu fajne pytanie, które składa się z 2 pytań. Pierwsze. Kasia, czy jak zaczynałaś naukę gry na wiolonczeli, nie denerwowała Cię jej wielkość? Jakoś akurat jak zaczynałam, znaczy tak, przy grze jakby to nie, natomiast faktycznie czasami do dzisiaj się wkurzam, że jest taka duża i muszę się z nią gdzieś tam pomieścić, na przykład jak ćwiczę w małym, a jest mało miejsca, albo że trzeba to nosić. Więc jak jesteście na początku swojej kariery muzycznej, to polecam Wam coś, czego nie trzeba nosić, albo jest małe. Na przykład skrzypce to max, albo jakiś flecik, o, flażolet. Ewentualnie coś, co jest ogromne i noszą to Ktoś inni musi. ludzie. Na przykład Czyli fortepian. harfa. Harfa. Harfa koncertowa. Jakieś takie rzeczy, także polecam. Rozważcie wszystkie tutaj rzeczy, które w przyszłości będą Wam utrudniać życie. Trzeba pomyśleć o wszystkim. Ale czekaj, bo druga część pytania była jeszcze ciekawsza. Czy zdarzyło Wam się zostawić instrument po grubej imprezie? Na szczęście aż tak grubych imprez nie mieliśmy. Zostawiliśmy instrument? Nie, my Błagam nie. Cię, Mikołaj. Ja znam A wielu gitarzystów. mandolina w lesie, co to Aha, jest? było, tak, faktycznie. Kurde, no to dołączyliśmy do tej mało zaszczytnej Zdarzyło grupy nam się, ale muzyków, to- którzy zgubili instrument. Ale to nie było akurat po koncercie, to była po prostu impreza, więc właściwie To jesteśmy było usprawiedliwieni. ognisko, No. To była dokładnie ta mandolina, która jest we wkładce do płyty A4, bo to było właśnie jakoś, wtedy robiliśmy ze zdjęcia. Jakoś to tak Przy było. okazji tego? Przy okazji robiliśmy zdjęcia, poszliśmy na ognisko i No i ona została i potem już jej nie było, bo sprawdzaliśmy, ale... czy ktokolwiek z Was był kiedykolwiek na słynnym festiwalu w Jarocinie jeszcze za jego lepszych czasów? Jeśli tak, to jak słuchajcie, ja grałem na ostatnim Jarocinie w 94 w konkursie, taki był konkurs, scena otwarta czy coś tam. Dzień przed, czy 2 dni przed rozpoczęciem samego festiwalu, jak już się wszyscy zjechali, było takie ostateczne przesłuchanie. Pamiętam, że w komisji był Paweł Kukis. I bardzo się wtedy czepiał wszystkich zespołów, które śpiewały po angielsku. Wyrzucał od razu wszystkie zespoły na zasadzie takiej, co nie macie swojego języka, coś tam, coś tam. A jak my graliśmy, to komisja w ogóle wyszła na kawę. Nikt nas nie słyszał, widzieliśmy jak wychodzą. Daliśmy z siebie wszystko, ale kompletnie nie miało to żadnego sensu i znaczenia, więc zagraliśmy tylko na tym przeglądzie z zespołem Denetor, pamiętam. I tu co ciekawe, ja zapomniałem trochę o tym zespole, ale to kolejny zespół, który ma nazwę z książki, bo oczywiście chodzi o Tolkiena. I to to był metalowy zespół, graliśmy, pamiętam, cover Primusa z tekstem naszym "Nie mamy papy". No i nic z tego nie wyszło, ale wtedy na basie grała właśnie siostra, z którą założyłem potem Percivala i ona wtedy miała 15 lat. I ponieważ nie mieliśmy noclegu ani nic, spaliśmy na dworcu w Jarocinie i właśnie wtedy na tym Jarocinie o ten dworzec panki ze skinami biły się butelkami z benzyną o ten dworzec, a my tam spaliśmy z 15-letnią dziewczynką, która gra na basie. A jakie historie. I wtedy chyba tam grał z nami w tych przesłuchaniach Sweet Noise.
I oni tam potem wygrali, przeszli dalej, zrobili karierę. A my nie, bo komisja poszła na kawę. Ale 2 razy miałem tak w życiu. Jeszcze raz z Percivalem tak mieliśmy. To był jakiś taki przegląd w jakiejś Bogatyni, czy gdzieś graliśmy, jakieś takie dziwne. I tam był, w komisji był Titus z Drinkersów, pamiętam. No to mogę powiedzieć, też wszyscy wyszli akurat, bo już był koniec, wszyscy byli zmęczeni, tam tych zespołów było dużo i oni akurat sobie wyszli, a my graliśmy. No i tak to właśnie. Marcinie, nasz drogi, wnoszę o wstawienie linku do Twitcha w opisie. To trzeba poprosić kogoś innego o to. To trzeba Znaczy naszą poprosić panią piękną moderator. moderatorkę, która wstawi zaraz link. O, już wstawiony, dobra. To ja do tyłu znowu jestem. Czy chcielibyście zagrać kiedyś na Woodstocku? No i tu też Was muszę tutaj rozczarować. Graliśmy 2 razy. W 2004 się mówi, tak? W 2004 i w 2006. Graliśmy na małej scenie, oba te 2 razy i te koncerty były bardzo udane, bardzo fajne. No i co mogę Tak powiedzieć? nam się wydaje. To było dawno temu. No to, ale to nie nam się wydaje, taka była opinia. Pamiętam, Tak? że przyszedł do mnie taki bardzo skacowany młody człowiek i I nie był powiedział, to że Marcin. uderzył go młot Boga, jak usłyszał Percival, szedł jak zombie przez cały Woodstock, dotarł do nas, żeby nam pogratulować no i słucha nas do dzisiaj. Gdzieś tam się zawsze, może nawet nas ogląda. No to Teraz to spoko. pozdrawiamy. Ma teraz taką dziwną ksywkę, której nie wymówię, ale coś z wikingami w tej ksywce jest. Także pozdrawiam. Ja kiedyś o rowerze zapomniałam, a mi się przypomniało, że jedna z osób z naszego zespołu, nie wymienię jej z imienia, kiedyś też zostawiła jeden instrument w krzakach. No, także różne rzeczy się zdarzają. Czy nie Wiecie. obawiamy się łatki zespołu od Wiedźmina? No, Jest mnóstwo takich, co nam na pewno nie dadzą, żebyśmy mieli taką łatkę. Nie, no nie obawiamy się. Robimy muzykę, ciśniemy. Nie myślimy o tym za bardzo, nie ma czasu. Ja mam nadzieję, że docenicie, zresztą doceniacie. Mamy przykład na to, że doceniacie wszystkie nasze płyty, nie tylko te, które wylądowały w Wiedźminie, ale te, które nie wylądowały też. Zresztą to widać po Waszych komentarzach, listach, mailach oraz po sprzedaży tych płyt, która jest satysfakcjonująca nas. I widać, że lubicie Dzikie Pola, widać, że lubicie Sławy kolejne i podoba Wam się teraz Sława 4, więc dlaczego mielibyśmy się tego obawiać? Myślę, że to nie jest jakaś realna groźba. A nawet jakby była, no to co to jest takie coś złego? W sumie też nie. Nie? A poza tym muzyka do Wiedźmina powstała, zanim Wiedźmin był modny. Hej, czy w związku z odmrażaniem życia publicznego ruszyło w coś z koncertami w Polsce? No nic kompletnie. Wszystko odmrożą, a koncerty nie. To jest może jakiś spisek, może to jest dobry materiał dla ludzi zajmujących się spiskowymi teoriami dziejowymi, ponieważ wszystko można oprócz grania koncertów. A nawet jeżeli będzie można, to tylko przy pewnej ilości osób, czyli na przykład klub na 300 osób będzie mógł wpuścić 50, co jest nieopłacalne ani dla klubu, ani dla ludzi, dla muzyków, którzy będą robić koncert, bo nie pokryjemy żadnych kosztów przy takiej sprzedaży biletów. O, i tu jest fajne pytanie, czy na koncercie Steinbacha w czerwcu będą utwory z Dzikich Pól, to moja ulubiona płyta. No właśnie o tym mówiłem. No i oczywiście tak, będą tak to robić. no z właśnie, ty inicjatywą, już co sobie wiesz. tutaj radośnie mówisz, potwierdzasz, a setlista już jest ustalona i nie pamiętam, co tam w ogóle daliśmy. Na pewno cała reakcja Daliśmy. pogańska, bo to jest... Nie no, na pewno wieczerza jest, musi być. Jak nie, to będę protestował. nie wiem. Nie no, będą, na pewno będą. Jakieś będą. Niedawno przypadkiem dowiedziałem się o projekcie języka międzysłowiańskiego. W tym roku obchodzi 10 lat. Słyszeliście o czymś takim? Tak, ja słyszałem. Swego czasu się tym interesowałem, czytałem troszeczkę. I co? I to fajny jest pomysł. Tylko to jest tak jak z Esperanto, wiecie, fajna idea. Ktoś się nad tym nieźle napracował. Ale to jest takie trochę nieżyciowe, no bo język się rządzi swoimi prawami.
I nie można mu nakazać, żeby szedł w tą czy w tą stronę. To po prostu się dzieje samo, no. Niestety. Albo stety. Bo to ciekawe rzeczy z tego wychodzą. Na przykład wszystkie słowiańskie języki kiedyś były jednym językiem, a teraz się tak rozwarstwiły, a może się znowu scalą, ale w taki naturalny sposób, co przepowiadamy naszą płytą Sława 4. No. Kasia, what kind of strings do you use on your Byzantine lyre? Nie wiem, właśnie mam problem z tym słowem, nie mam pojęcia jak się go wymawia. Byzantine liar, czyli bizantyjskie kłamstwo. No. I made one last year and tried violin and viola strings, but couldn't get the right tuning without the strings being really tight. I use viola strings. I don't use the... Właśnie nie pamiętam, kurczę. Której... I don't use... there are 4 strings and I don't use one of them, but I can't remember which one. Musiałabym sprawdzić. No to ja odpowiem. Czy więcej zarabiacie na sprzedaży płyt, czy na koncertach? No właśnie do tej pory zarabialiśmy głównie z koncertów i utrzymywaliśmy siebie i naszą firmę i w ogóle działalność. No i teraz mamy problem, ponieważ koncertów nie ma. I robimy wszystko, żeby ta sprzedaż z płyt nam to w jakiś sposób chociaż troszkę zrekompensowała, żebyśmy jakoś przetrwali ten czas. Dlatego teraz wrzucamy teraz do sklepu no bo to jest jedyna teraz forma, więc jakby jest to odpowiedź na to pytanie, że więcej zarabiliśmy z koncertów. Byłoby dla nas idealne, jakbyśmy mogli osiągnąć taką sprzedaż z płyt, żebyśmy się nie musieli martwić tymi koncertami, bo to jednak jest ryzykowne. Bo muszę Wam powiedzieć, że organizacja Wild Huntów i innych koncertów, zwłaszcza tych większych, to jest ogromne ryzyko dla nas i już parę razy było tak grubo. Oparliśmy się o śmierć. Dopóki sami nie Reasumując, zaczęliśmy. mamy długi. I to jest dodatkowe obciążenie na nas, bo musimy spłacać jeszcze poprzednie niektóre koncerty, które to nawet nie chodzi o to, że my coś źle zrobiliśmy albo ludzie nie przeszli, bo właśnie przyszli, tylko współpracowaliśmy z nieodpowiednimi ludźmi, jakby to było A wszystko źle zrobione. 2018 sami wszystko już organizujemy i od tamtej pory w końcu mamy za co płacić te długi. Tak, ale dzięki Wam ta sprzedaż rośnie i mam nadzieję, że to się utrzyma i z góry Wam dziękujemy za następną też pomoc No i w postaci będziemy... kupowania muzyki. Oczywiście nie chcemy sprzedawać czegokolwiek byle jak, tylko właśnie chcemy pójść w jakość i staramy się, żeby i muzyka i wszystkie inne rzeczy były jak najlepsze. Tak. Także też piszcie do nas, co możemy poprawić, my chętnie zawsze weźmiemy to pod uwagę. Co tu jeszcze Więc było? mogli było takie darować, fajne nie pytanie. wiem co, ale... Skoro mniejsze zło wraca do sprzedaży, to czy wróci też na Spotify? No właśnie ono głównie wróci na Spotify przy okazji przyszłotygodniowego streama, no i być może do naszego sklepu, a w ogóle w formie fizycznej to jest cały czas, nie? Tak, jest. Tak, cały czas jest do kupienia w sklepie. I Jest zresztą możecie posłuchać też cały czas na YouTubie, tak samo jak z Fantewita. Czy będą dostępne w sklepie Sławy w wersji cyfrowej? Wszystkie płyty będą dostępne, planujemy je po kolei wrzucać. No, chwilę to zajmuje, ale będą na pewno. Czy Sława 4 jest postapokaliptyczna? No to raczej nie postapokaliptyczna, bo to nie dzieje się po jakiejś apokalipsie typu, że coś się zepsuło i nie działa. Raczej dzieje się w przyszłości, w świecie być może mniej różowym nawet niż ten nasz teraz, ale jednak ten brak różowości nastąpił w dłuższym procesie, a nie nagle jak w wyniku apokalipsy, tak bym to wytłumaczył. Powiedziałeś brak różowości? Tak. A ja tak wejdę, bo tam mamy sugestię, że może byśmy zrobili jakiś koncert online. Zrobiliśmy już 3. No.
O, czy widzieliśmy starą baśń, kiedy słońce było Bogiem? Jeśli tak, to co o nim sądzicie? No widzieliśmy wielokrotnie, bo tam występują wszyscy nasi znajomi z rekonstrukcji. Wszyscy możliwi, jacy byli, to tam występują. I kiedyś był taki okres, że na każdej imprezie historycznej, na jakiej graliśmy, to w tej wersji już bez turystów, czyli po wszystkim, zawsze było obowiązkowe oglądanie i nabijanie się. Więc ciężko mi powiedzieć, co o tym myślę, bo ja nie oglądałem tego filmu normalnie, jak normalny człowiek, że po prostu obcuję z filmem, tylko po prostu cały czas o, zobacz, to ja! I tam przez 3 sekundy kogoś widać. To ja byłem, to ja. Widziałeś ten hełm? To byłem ja. No, I to było na tej zasadzie, no. Także, to prawda. także no co, mamy sentyment ogromny do tego filmu i do wszystkich ludzi, których tam widać, nawet przez ułamki sekund. A teraz uwaga, pytanie do Marcina. Kiedy możemy spodziewać się nowych teledysków? Na przykład do Sławy 4. Jak będą gotowe? A szerzej coś na ten temat? Co Ech, Cię powstrzymuje, Marcinie, przed ukończeniem niektórych, na przykład, które są w trakcie produkcji? widzicie, to wszystko, to trzeba było się najpierw nauczyć, więc to mnie powstrzymuje. Powstrzymują mnie wszystkie rzeczy związane z tym, żeby nasz zespół nie padł do końca roku i organizacja różnych innych koncertów na rok 2001, tak? 2001 to będzie, tak? Co? Nie, 2021. No, Tak, właśnie, widzicie. 2001 to byśmy się cofnęli trochę, Tak. no. 2021, no i też niektóre rzeczy trzeba na bieżąco, jak jakieś właśnie wrzucenie klipu, robienie streamów na Twitchu i takie inne rzeczy, więc jakby to cały czas siedzi nad nami i do tego jeszcze zdjęcia do nowego sklepu trzeba będzie, a jest dużo rzeczy mam. Will you guys ever do a breakdown of the Slava album like you did with Oidido and A4? Nie wiem, czy ja no co, zrozumiałem nie dobrze. przeczytałam zupełnie. Gdzie to? Will you guys ever do a breakdown of the Slava album like you did with Oidido and A4? To chodzi o to, Nie czy wiem, właśnie, zrobili nie jestem sobie pewna. przerwę w Breakdown to Sławie? jest- Mieliśmy Q&A kiedyś o... We did Ale on one... się pyta, czy zrobimy taki sam o tych... Yes, no właśnie to próbuję powiedzieć. We already recorded a video about Slava 1, 2, 3 or 3 videos. Marcin, I don't remember. Or 3 videos about that, but of course... I teraz ty dokończ. But of course we don't have time to make these videos, so it's when we have this one more time and go. Yeah, we recorded 2 Q&A about Slava 1, 2, 3 and right now we want to find the time to make this video on YouTube. But I don't have right now. I don't have the audio from this what the Percival say. So one more time. Right now we don't have this, but we recorded, and soon we try to publish it. Angielski to zwłaszcza jak się nie gada w ogóle, nie? Tylko no i nagle mówcie po angielsku. No tak. Jeśli odbędzie się Grunwald, to czy się tam pojawicie? No jeżeli chodzi o Grunwald, to tak trochę nie nasza epoka i organizatorzy tam raz. też nie ma, ale byliśmy turystyczni. 2 razy. Pierwszy i ostatni. Właśnie. Byliśmy turystycznie, jak była okrągła rocznica, czyli w 2010 roku i no nie wyglądało to dobrze. Wielkie 2 dmuchane miecze i co tam grało? O Boże, boysi czy coś Boysi tam. grali. No i no, No i była wielka ulewa, a nam się zgubiło auto. okazało się, że pomyliliśmy parkingi, które wyglądały wszystkie tak samo, bo wszystkie były na polu. No, No powiem tak, to nie jest to zachęcające tam. Ci boysi, te 2 nagie miecze i w ogóle to wszystko. czy być może sama impreza jest fajna, jeżeli jest się odtwórcą. Podejrzewam, że w stylu Wolina, taki odpowiednik Wolina, a większy chyba nawet. Ale nie jesteśmy odtwórcami tej epoki faktycznie, więc już chyba... Czy będziecie grać na koncertach kawałki z Borek i Bogowie Słowian? No my gramy co jakiś czas, raz na jakiś czas gramy. I, Tak? no a nie?
ciekawostka. Graliśmy wielokrotnie, graliśmy na Kupale w Szczecinie. No dobra. No graliśmy też poza Kupałą również. Kasia to jak zwykle nic nie pamięta. Mhm. Czasami gramy i to jest w sumie, jeżeli chcecie faktycznie, to czemu nie? No Właściwie pewnie... przyszedł mi do głowy pomysł. Jest jeden pomysł, że moglibyśmy to zrobić, ale to musimy obgadać poza kamerami. No, także tego. Trzymajcie kciuki. Albo krosujcie fingersy. No co tam jeszcze? No, dawajcie jakieś pytania. Aż ja się spociłem podczas tej przemowy. Chodzi o przemowę Marcina pewnie. No, dokładnie. No. No Co, wiecie, jak, Polsi na Grunwaldzie grali? No. No tak, no nie Coś słyszeliście przegapił. o tym? To już minęło 10 lat, patrz i ludzie już, widzisz, można takie żenady robić, a potem i tak nikt nie pamięta. Obchodzicie urodziny Percivala? Pamiętacie, kiedy dokładnie powstało? Tak, obchodzimy, bo to właśnie w tym miesiącu, W maju. w maju, bo w maju powstało, no dnia konkretnego nie ma, trzeba było sobie zapisać w notatniku. A ja nie wiem, czy gdzieś nie ma zapisanego. Ta Może bym do tego dzień doszedł. pierwszej próby naszej wspólnej. No, w każdym razie to było w maju, więc obchodzimy i co? W tym roku co, jak obchodziliśmy? W tym roku jeszcze nie obchodziliśmy. Jeszcze nie obchodziliśmy. No to coś wymyślimy. W sumie możemy coś zrobić, no. Ale co? Bo to, tym bardziej, że to taka pełnoletność, nie? 21 Nie, lat, w Stanach 21. można A, no. kupować alkohol. No tak. No to... Obywatел od 10. Czyli obejdziemy na streamie za tydzień po angielsku. O, będzie wersja amerykańska. Będzie tort? Nie wiem, możemy zrobić jakiś tort śledziowy. Bezglutenowy, bez śmietanowy, bez jajkowy, no człowieku, co to będzie? No właśnie. Jakie jest polskie miasto, w którym najbardziej lubicie grać koncerty i dlaczego? Może jakaś ciekawa historia tego miasta. Kurczę, to trudne jest pytanie, bo jak powiemy jedno miasto, to inne się obrażą. I takie poobrażone miasto. No ale jest coś takiego, że no, we wszystkich się gra wspaniale, bo przede wszystkim ludzie są wspaniali i to jest niezależne od miasta. Możemy powiedzieć, że sentyment mamy jakiś do grania być może we Wrocławiu, bo to taka nasza ulubiona stolica prowincji. Ja już któryś raz mówię stolica prowincji, pewnie nie wszyscy wiedzą, bo to taki trochę lekki żart. Kiedyś był taki serial, a propos seriali, Niewolnica Izaura. I oni tam zawsze w każdym odcinku mówili, że albo jadą do stolicy prowincji, albo wracają. Nigdy nie było wyjaśnione, co to jest w ogóle za prowincja i jaka jest stolica tej prowincji. Nie mogli powiedzieć normalnie, że miasto jakieś tam, tylko to zawsze była stolica prowincji. No i tak się od dziecka śmieją się u mnie w domu i mi tak zostało, że Wrocław to jest taka nasza stolica prowincji, nie? Więc jak mamy już wskazać, no to na Wrocław wskażmy, żeby jakiś patriotyzm lokalny był. Mhm. Nie? No. Tym bardziej, że tam naprawdę mamy bardzo ciepłe zawsze przyjęcie i chyba na największą publiczność możemy zawsze liczyć. Bo być może też to ludzie odbierają, że jesteśmy tacy stąd. Chociaż to nie jest oczywiste. Pamiętam, że była taka sytuacja, że fani folk metalu z Warszawy i z Lublina kłócili się, kto ma więcej zespołów folk metalowych i ci z Lublina w swojej liście zespołów folk metalowych z Lublina oczywiście wpisali Percival Schuttenbach. Dlaczego? Bo Lubin. Dodali sobie jedną literkę i przycwaniakowali. No ale to takie. Czy lubimy Torgala? Czytać. Czy Rosiński odszedł całkowicie już z serii? Tego to nie wiem. Nie śledzę dokonań Rosińskiego. Jeżeli chodzi o Torgala, to ja się przyznam, ja uwielbiam rysunki Rosińskiego. Ja oglądałem wielokrotnie same rysunki, ale tak, żeby czytać komiks, żeby się wciągnąć, to nie. Nie wiem czemu, jakoś mnie nie wciągnął. Bardzo mnie wciągnął Szninkiel i przyznam się, że kilkanaście razy co najmniej czytałem. Mam nawet 2 wydania czarno-białe i kolorowe. Przy czym jestem fanem true wydania czarno-białego, jedynego słusznego. I uwielbiam właśnie Szninkla, a sam Torgal, to podziwiałem zawsze tylko rysunki. Ale rysunki są no, po prostu mega. Ja uwielbiam. Ale wiecie, co mi się najbardziej podoba Rosińskiego? Te jego rysunki, co on daje z autografami. To są takie szybkie twarze i to jest w ogóle dla mnie kosmos. Że on tak po prostu na bieżąco potrafi No tak to już są, naszkicować. wiesz, godziny
No tak, no, treningu, no. narysował trochę tych No. komiksów. Także to potem sobie można tak pykać. Czy zdarza się, że fani was rozpoznają w codziennym życiu? Jak idziecie po bułki do Biedry czy coś takiego? No ja po bułki nie chodzę, bo bez gluten. Ale tak, zdarza się, że poznają. Tak, głównie Mikołaja, bo ma charakterystyczną Ale wiecie co, fryzurę. najczęściej to zachodzi, co śmieszne jest, jak daję wizytówkę, żeby fakturę dostać i tam są dane, no i w nazwie firmy jest Percival i wtedy dopiero rozpoznają. No bo zazwyczaj to jest tak, Percival? I nie są pewni, ale jak już dostaną wizytówkę, to No. już... Ale tak, i pozdrawiam wszystkich, którzy rozpoznają. Bardzo jest to miłe zawsze. Mm. Czy chcielibyście nagrać płytę, kawałek do kolejnej średniowiecznej gry i czy mielibyście w ogóle czas na to? Tu uwaga, powstaje nowa słowiańska gra, ale muzyka jest już robiona, a sama gra jest taka se. No to bardzo byśmy chcieli nagrać, ale może nie do gry, która jest taka se, Tylko do takiej... tylko do takiej, takiej- która jest taka, wiecie, taka... No. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie w ogóle nagralibyśmy muzykę do gry, do filmu, do czegokolwiek. Lubimy robić muzykę i chętnie dogramy, czy to skomponujemy całą, czy po prostu zagramy fragment komuś, wszystko jedno, bardzo lubimy. To też wcześniej było pytanie o Wiedźmina 4. Tak, my mamy chęć, bardzo chętnie zagramy. To jest kwestia tylko, czy będą chcieli, żebyśmy zagrali. My jesteśmy na tak i chcemy uczestniczyć w każdej możliwej grze. Można do nas pisać, zgłaszać się i bardzo chętnie weźmiemy udział w każdym projekcie. No i zresztą bierzemy, bo parę propozycji było. Już w tym roku nagraliśmy do 2 gier, ale na razie tajemnica. Spektakl Tutmesztekal, na podstawie którego jest Alhambra, jest gdzieś dostępny? Raczej nie wydaje mi się. Chętnie sama bym obejrzała, ale chyba to się nigdzie nie zachowało. Nie? Czekaj, No. bo nie słuchałem. Okej, nie słuchał. No to nie. Coś mi tu się znikło. Aj. Czy będziecie dodawać inne formaty na live poza Q&A-em, koncertami i Twitchem? Mamy pewne plany i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie trzymamy się Q&A i tego, co robimy, ale mamy plany, o których jeszcze opowiemy, bo na razie jeszcze nie wiemy, co z tego wyjdzie, nie? Mikołaj, to co ty jesz? Taka dieta? Tak. Odpowiem za Mikołaja, bo jest strasznie zajęty stukaniem w te klawisze. Taka dieta właśnie, bo tam ma jakieś specjalne... Ale co ja swoje- jem, było pytanie, tak? No co ty jesz? No nie, łatwiej powiedzieć, czego nie jesz. Czy Jem łatwiej powiedzieć, w co tej jesz? chwili jem kaszę, ryż, chude mięso i nie wszystkie owoce. To wszystko, co jem. No. Ani nie jest powiedziane, że tak zostanie. Czy jeszcze czegoś nie wyeliminuję. Czy nie to, że chcę, bo muszę, no. No tak to właśnie. No i zasmuciliście Mikołaja, no. No bo tyle rzeczy bym zjadł. No, ja też bym zjadła, zwłaszcza teraz już. Spektakl Tutmesztekal, na podstawie którego jest Alhambra, jest gdzieś dostępny? Co się stało? Nic. No mów, odpowiadaj, bo jestem ciekawa, co odpowiesz. Ale z czego się śmiejecie? No niczego. No Tak sobie mów, potem odpowiadaj. Czekaj, spektakl Tutmesztekal, na podstawie którego jest Alhambra, czy jest gdzieś dostępny? To w ogóle odwrotnie. Tutmesztekal jest płytą na podstawie opowiadania Alhambra. Patrz, nawet nie zwróciłam uwagi na to, no. I niestety nie jest dostępny. To było w czasach, kiedy się tak dużo nie rejestrowało, bo to trzeba było mieć kamerę wideo i potem to zgrać na kasetę jakąś. To generalnie było trochę zabawy z tym, a my to zrobiliśmy chyba tylko raz, nie? No, tak. I niestety nie jest dostępny. Może do tego wrócimy kiedyś i nagramy to jeszcze raz. Kto wie. I nie zmontujemy. Czy mieliście etap w swojej karierze seks, drugs and rock and roll?
No właśnie dlatego teraz trzeba być na diecie i tak dalej, i tak dalej. Było Inaczej dużo mówiąc, rzeczy. niektóre organy się trochę wyczerpały. No. No było. No nie ma co się ukrywać i odżegnywać. Były epickie imprezy, trasy koncertowe. Trasa z Quo Vadis, jak ktoś był, to wie, co się działo. Może kiedyś o tym opowiemy bardziej szczegółowo. wie? Nie, ja nie będę chciała być przy tym, jak będziemy to opowiadać. Ja myślałem o jakiejś książce, że to ja też nie będę Książka przy tym. będzie bardziej... Zresztą już jest jedna napisana, Ale to wiesz. ale tam dużo jest. No się działo. No, moglibyśmy walnąć taką książkę, wiecie, jak prawdziwa gwiazda, która ma co opowiadać, bo dużo rzeczy się zdarzyło. Ale to już tak może później, jak nam będzie mniej zależeć na czymkolwiek. Bo dużo kontrowersji tam było, będzie na pewno. A może do legend polskich Bojaga rządzi? No ale tam już zdaje się, już wszystko jest zrobione, nie? Czy moglibyście powiedzieć mojej córce, żeby poszła spać, bo rodzice chcą jeszcze zagrać w Wiedźmina? Córko, rodziców, nie wiem jak masz na imię, ale idź spać. To nie jest przekonujące w ogóle. Ja bym nie poszedł. Po prostu zagraj z rodzicami. A Wiedźmin to nie jest gra dla dorosłych? Nie wiem. No, chyba tak. Stresujecie się przed koncertami albo na scenie? Jak sobie z tym radzicie? A jeżeli nie, to kiedy to minęło? Ja mam regularnie na Wild Huntach zawał w paru numerach. Taki stan przedzawałowy, jak miał zawał, to mnie odwieźli. Ale jest takich parę momentów, kiedy zastanawiam się, jak upaść, żeby nie zepsuć sprzętu. Oraz także zastanawiam się, co zrobi reszta, jak ja tak upadnę i to mnie powstrzymuje przed upadaniem. Mamy Dave'a zgasi światło. No i jak to teraz powiedziałeś, to mi to zemdleje. No w każdym razie, no nie jest to łatwe. Na pewno to nie jest łatwe grać przed tyloma ludźmi, z tym całym obciążeniem, że nie można się pomylić. Zresztą pomylenie się przed taką dużą ilością ludzi też już przerobiłem. Właściwie nie powinienem się stresować, bo pomyliłem się i się nic nie stało. Ale z drugiej strony zawsze to jest stresujące. No tak, stresujemy się, każdy się stresuje. Jeżeli jakaś gwiazda, muzyk, wykonawca mówi, że się nie stresuje, To gra z playbacku. tak, to gra z playbacku albo po prostu oszukuje. Albo się wspomaga środkami, bo trzeba przyznać, że w czasach, kiedy właśnie były różne wspomagacze w użyciu, to tego stresu faktycznie było mniej, nie? No Chodzi nie ma o co alkohol. ukrywać, że one się Pomagało. właśnie dlatego pojawiały, bo czasami No. to ciężko było znieść tą presję i to jest też taki efekt uzależniający. Niebezpieczne to jest bardzo, bo potem jest jeszcze trudniej zagrać bez wspomagaczy. I musieliśmy to przejść też. No, ale udało się, to jest spoko. Czy wolelibyśmy nadal być takim malutkim zespołem, o którym wie tylko elita, czy takim, który zna cała Polska? Czasami byśmy woleli być takim zespołem, o którym w ogóle nikt nie wie. Zwłaszcza względu na- ZUS, Urząd Skarbowy. No, ze względu też na tworzenie, żeby mieć czas na tworzenie, po prostu skupić się tylko faktycznie na tworzeniu muzyki, ale z drugiej strony plany mamy takie, żeby znał nas cały świat, więc Tak, ale jak znają nas ludzie, to w porządku. Jak znają nas instytucje, urzędy i firmy niektóre, to lepiej, żeby nas nie wiedziały o naszym istnieniu. To jest jak każdy medal, ma dwie strony. I jedna jest fajna i spoko, a druga jest niefajna i niespoko. No ale prawda jest taka, że musimy się zgodzić na tą stronę niespoko i znosić jakąś te konsekwencje, chociaż to jest bardzo trudne, powiem Wam. Powiem Wam, że wielu osób nam zazdrości, że robimy w życiu to, co chcemy, że nasza praca jest naszą przyjemnością i to jest prawda, ale z drugiej strony ponosimy ogromną odpowiedzialność, musimy pracować więcej, musimy mieć też więcej problemów i kłopotów i to jest to, na co ci ludzie, którzy nam zazdroszczą, by się nie zamienili i to już wielokrotnie sprawdziliśmy. Wielokrotnie było tak, że chcesz być na naszym miejscu, masz też tą odpowiedzialność i wtedy ludzie odchodzili
z zespołu również. Więc to jest taki ciężar, który my się godzimy nieść, bo kontakt z Wami, to, że możemy dla Was zrobić muzykę, że możemy ją Wam dać i to, w jaki sposób na nią reagujecie, jest dla nas ogromną nagrodą za te wszystkie wyrzeczenia, ale one gdzieś tam codziennie się musimy z nimi zmagać i nawet jak są trudne chwile, to nie możemy po prostu powiedzieć, kurde, ale to jest przerąbane, że takie coś mamy. Bo się na to zgodziliśmy, po prostu. To jest ta cena też sławy, bo było pytanie o rozpoznawalność. Wielu artystów jakby nie godzi się na tą niefajną część i zachowują się jakby w ogóle, no zdziwieni są, że ale jak to, paparazzi, dlaczego? No ale umówmy się, no chcieli tam być, doczłapali się tam i to jest konsekwencja tego. No my tą konsekwencję przyjmujemy z całą odpowiedzialnością. Ale nie o tym było pytanie chyba, nie? Właśnie już trochę się Sam się zgubiłem. o czym było. zgubiłam też. Co ty za pytanie w ogóle tutaj? Aha, bo tam było... Czy wolelibyśmy małym czy zespołem? ten. No. No No to- jak są trudne chwile, to wtedy pojawia się ta myśl, po co w ogóle żeśmy się do tego wszystkiego pchali. Ale z drugiej strony jednak no, chcieliśmy z naszą muzyką dotrzeć do jak największej ilości ludzi, to jest najważniejsze. A skoro nie da się inaczej, musimy też pocierpieć, no to no, trudno, no to pocierpimy. No. Kasia nie wygląda jakby chciała. Ja, wiecie, nie do końca jestem przekonana, że to był taki mój wybór, tak całkiem, ale No, trochę Kasia namówiłem. to raz, że ty namówiłeś, dwa, że jakoś tak po prostu życie się potoczyło i no co ja mogłabym innego robić w życiu, tak szczerze mówiąc, nie wiem. No, także to tak wyszło. Ale nie narzekam, no, jest okej. Teraz już. Mnie zachwyca, jak Mikołaj zawsze się uśmiecha, gdy gra. Od razu przyjemniej się słucha. Czasami się zastanawiam, co sobie wtedy myśli, że tak się uśmiecha. A ja jestem właśnie wtedy zestresowany i właśnie mam stan przedzawałowy i sobie myślę, kurczę, coś nie działa, czegoś nie słyszę, coś zapomniałem, coś się zaraz wydarzy. I przykrywam to uśmiechem zdenerwowania. Nie no, żartuję, nie do końca. Znaczy jest w tym część prawdy, ziarenko prawdy zawsze w takich rzeczach jest, ale faktem jest, że ja po prostu lubię grać. I już ci się wytworzył taki nawyk, po prostu bierzesz instrument do ręki, saz czy Tak. gitarę i już od razu I uśmiech na przyznam twarzy. się Wam, że zdarzyło mi się parę razy, jak mi było źle, tylko po to zacząć grać, żeby mi się zrobiło dobrze. No. Miałem tak. Ale muzyka, w ogóle granie jest dobre na takie rzeczy. Jeżeli na przykład jest coś nie tak, nie wiem, jesteście źli, smutni, cokolwiek jest nie To tak, wolnijcie solówę, od to razu będzie tak, lepiej. można pograć albo pośpiewać na przykład. To jest super Tak. sprawa, bo od razu się przestawia. Organizm jakoś po prostu reaguje na to i to jest fajne, żeby też się wybić w ogóle z takiego trybu, że jest coś nie tak. To jest taka forma ucieczki, bo jak gramy koncert, jestem tylko ja i muzyka, to oprócz tych momentów, kiedy to zdenerwowanie troszeczkę weźmie górę, to jednak przeważająca część czasu to jestem tylko ja i muzyka i nie ma nic innego, jestem zatopiony w 100% w tym i to jest czysta przyjemność. Taki wiecie, trochę rozciągnięty orgazm. Dobra. W zespole przewinęło się troszkę członków. Czy są pośród nich osoby, za którymi tęsknicie i chcielibyście jeszcze raz razem zagrać? Przez długi czas... Tęsknimy, tak, ale czy chcielibyśmy zagrać? No właśnie, bo to też jest rozróżnienie, wiecie, kwestia muzyków, czyli tego, kwestia umiejętności podejścia do muzyki i do tego, co robimy oraz kwestia osoby jako osoby, prywatnie. Więc to są dwie różne sprawy i mamy tutaj różne układy z różnymi osobami. Na pewno przez długi czas na początku Percivala, jak twoja siostra odeszła, to żeśmy tęsknili do właśnie jej Do grania. takiego basu. A zresztą Tak. tęsknimy dalej. Taki bas, jak Bas, ona grała. tak, To jest chyba świetnie grała. jedyna, jeżeli chodzi o taką czysto muzyczną rzecz, to tęsknimy za basem No, mojej siostry. To Bo prawda. no, to Słyszysz był kłosek? mega, mega. nie, Kłosek Mega jest super. bardzo Ale w ogóle Kłosek super jest, i jest wiecie, innym jak basistą. Trujillo zastępujący Bartona. Znaczy może to nie jest dobre Kłosek porównanie, jest po bo moja prostu siostra taki jest, wiecie, ma się w porządku. to jest zupełnie inny rodzaj grania, bo Kłosek gra po prostu, to jest ciężar, to jest takie męskie granie.
A twoja siostra zupełnie inaczej to. Też Ona inną muzykę dużo trochę graliśmy na finezji. początku. W ogóle moja siostra jest wielką fanką. Wtedy była, teraz chyba też jest dalej, bo chyba to się nie zmienia. Led Zeppelin i basistę Led Zeppelin. I po prostu była w stanie zrobić to nawet lepiej niż on. Myślę, że ona mogłaby spokojnie zastąpić basistę Led Zeppelin. No i tak, to jeżeli chodzi o to, to tak. A poza tym my zawsze chcieliśmy bardzo grać, a nie zawsze umieliśmy sobie znaleźć dobrych muzyków. Staraliśmy się często właściwie w 99% przypadków to po prostu zarażaliśmy ludzi muzyką, którzy albo w ogóle nie grali, albo grali tylko trochę i próbowaliśmy ich wyciągać za uszy i żeby grali lepiej. Nie zawsze się to udawało, właściwie w większości przypadków się to nie udawało. Chociaż niektórzy z tych ludzi zostali przy muzyce i grają dalej i to jest fajne, fajne to jest. Ale ciężko nam było zrealizować się w tym wszystkim. Tak, Bardzo bo długo. zawsze byliśmy w sumie nauczycielami. Właściwie możemy dlatego się dopiero zrealizować od 3 lat. Z tymi naszymi muzykami sesyjnymi, którzy są po prostu tak dobrzy, tak mega dobrzy, że czasami, że w końcu było to, o czym zawsze marzyliśmy, że my musimy jakby zwrócić uwagę na siebie, poćwiczyć, popracować, żeby nie być w tyle za naszymi muzykami, bo głupio, nie? No. I to jest sytuacja mega komfortowa dla nas, bo my zawsze chcieliśmy mieć doping do pracy. A wiecie, jak trzeba kogoś uczyć i zniżać się do jego poziomu, to na dłuższą metę to jest trochę zabijające dla wszystkiego, dla techniki. No. Dlatego za tym nie tęsknimy. Na pewno. Jeżeli chodzi o to, to cieszymy się z tego progresu, który jest. A jeżeli chodzi o ludzi, to bardzo tęsknimy, no, za niektórymi zwłaszcza. Ja nawet wielokrotnie myślałem o tym, żeby coś jakoś tak, ale nigdy. Po pierwsze, tych muzyków było za dużo, bo jak żeśmy policzyli, to było około 50 osób się No. przewinęło, jak nie więcej, już może koło setki. Ciężko mi policzyć, naprawdę dużo. Już orkiestrę moglibyśmy zrobić Tak. z tych ludzi. A dwa, że dotychczasowe jakieś próby takiego splitowania kompletnie nie wypaliły. Niektórzy to olali, niektórzy nie mieli czasu. No życie, no. No życie, Normalnie. no. Idziemy Więc- do przodu i po prostu wiecie. W jaki sposób aktualnie członkowie obu Percivaali trafili do zespołów? A to jest taka zbieranina, że wiecie, to różne historie. Ostatnio troszeczkę opowiadaliśmy o tym. Poznaliśmy Ewę przez Marcina, na weselu się poznali, ale nie własnym. Ja filmowałem wesela, a Ewa śpiewała. No. Michała poznaliśmy przez znajomego. Gdzieś nam go polecił i Michał został z nami, tak? Czyli perkusik nasz. Nasz perkusik, tak. Zapraszamy, jak chcecie się nauczyć tak grać na perkusji, to dzwońcie i mailujcie do niego, bo Tak. warto. On jest naprawdę zna się na tym, co robi. Mamy też, jeśli chodzi o Schuttenbacha, to tak, Frącka znamy już od niepamiętnych czasów i nawet nie tak, wiem, nie pamiętam, jak jak poznaliśmy go przy okazji Radogosta, on kogoś zastępował w Radogoście. A, może tak, bo on jakoś Poznaliśmy tam się... go, jak zastępował na gitarze, potem się okazało, że gra na basie, potem za chwilę grał na perkusji. To człowiek orkiestra. Tak, gra na wszystkim. I u nas też już grał na wszystkim, bo grał na basie, na perkusji i No. teraz gra na gitarze. No właśnie, także... Tylko Jeszcze śpiewać nie dalej się nie ale- udało go namówić. No, A jeszcze grał na Właśnie bębnie nie w ogóle w Percivalu też. też zdarzało mu się grać z nami koncerty, no, także tak, Frącek tak, to już jest najdłużej chyba ze wszystkich tych muzyków, którzy grają Tych obecnie nowych, z nami. tak. Kogo tam jeszcze mamy? Kłosek. Kłosek i Ściera No i przyszli Ściera w pakiecie to z Herlota. Pozdrawiamy Herlot. Herlota. Tak, pozdrawiamy bardzo. Najfajniejsza i najbardziej pocieszna i najlepsza sekcja folk metalowa w Polsce. Tak, i ja pamiętam, że właśnie jak widziałam Marcina Ścierańskiego na koncercie, jeszcze jak grali z nami, no gdzieś tam razem jakieś koncerty graliśmy, to ja sobie powiedziałam, kurczę, takiego perkusistę chcę mieć w zespole. Zresztą niedaleko Co? pada jabłko od jabłoni, bo to jest ten Ścierański, No. ten słynny Ścierański. A zresztą to jest ten Ścierański, czyli syn Krzysztofa Ścierańskiego, wirtuoza gitary basowej. A Oj tam. Kłosek jest synem tego, właściwie Kłosek
O głosku nie możemy nic powiedzieć takiego, ale za to o Frącku możemy powiedzieć, że jest, że jego ciocia bardzo ładnie śpiewa i nazywa się Halina Frąckowiak. No. A Marcin Ściełaczki najpierw grał u nas, a potem go wzięli do Kwiata Jabłoni. Tak, No. także i jeszcze robi kto karierę tam? chłopak. Dorota z nami gra. A, to jeszcze Dorota. Też jakby polecona przez... Ale Dorota to w ogóle WHL-u jest z nami gra. bardzo znaną nauczycielką wiolonczeli i też zapraszamy, jeżeli ktoś by chciał się na wiolonczeli nauczyć, to zapraszamy do Doroty i też gra, no ona gra w mnóstwie orkiestr, grając taką muzykę na przykład do Władcy Pierścieni, czy do różnych gier, filmów i jeździ po całym świecie. Tak. A jeszcze śpiewała z nami Magdalena Marchewka. Magdalena Marchewka, Bardzo no to pięknie. Diwa operowa. Na 2018 Pyrkon, jak sobie tam spojrzycie, to jest właśnie z nami, jesteśmy w trójkę, ja, Ewa i Magda. I myślę, że to trio naprawdę wokalne to jest super sprawa, bo Zresztą, świetnie się uzupełniamy wokalami naszymi. Dla mnie to jest super wykon Mother Nord w naszej wersji. O, właśnie, w Satelikonu. Mother Możecie zobaczyć na naszym kanale, jak tam pięknie śpiewa Marchewka. Super. No i co? Może przedstawimy nasz kwartet smyczkowy od razu przy okazji. No kwartet na Bo razie właśnie jeszcze dzisiaj w jest, sumie- poczekaj, bo kwartet jeszcze jest nieustalony, w sensie raz zagraliśmy, więc Więc co? no dobra, no to przedstawię. No nie wiem, bo wiesz, różnie to w życiu bywa, no. W każdym razie obie skrzypaczki tam grające to możecie kojarzyć z kapel folk metalowych, bo jest tam Katarzyna grająca na co dzień w Merkfolku, ale Tak. też udzielająca się w Lordwindzie. I gdzie ona się jeszcze? Pewnie się w wielu kapelach udziela. Jest też dziewczyna, która grała i teraz tutaj jest, może mi podpowiecie, bo ja mogę nie kojarzyć zespołu. Nie, znaczy mogę pomylić teraz zespół. Nie chciałbym pomylić. To wiecie co zrobimy Właśnie inaczej. dlatego mówiłam, Ja sobie żebyś nie mówił, bo... sprawdzę. Sprawdzimy sobie jeszcze kwartet, przedstawimy. Żeby nie było. To na następnym streamie bardzo ładnie przedstawimy klarnet. Żeby nie było żadnej wtopy, nie? A taki ziomek też robił wam growl. Bardzo dobrze mu to wyszło, ale on chyba nie został z wami. Tak, to było wtedy, kiedy chyba na Strzydze to była trasa, Tak. co Chris postanowiła sobie odejść radośnie. Z godziny na Dokładnie w godzinę. dzień koncertu premierowego No on naszej nas trasy. wtedy bardzo, bardzo uratował, bo byliśmy Tak. w tak zwanej czarnej, wiecie No, czym. to było... I to była szybka akcja. Ja do niego zadzwoniłem, mówię, Miśkow, trzeba śpiewać. A on, ja mam złamaną nogę. Ja mówię, nogą śpiewasz? I pół godziny później już był. No, to było coś. Ale faktycznie to on był bardziej tak, no z nami na chwilę. I jakoś się nam drogi rozeszły. Chociaż, no bo potem Ewa dołączyła do Schuttenbacha i już jakoś, wiecie, my bardzo chętnie też byśmy takim składem rozszerzonym totalnie, ale no też musimy, kwestia kosztów jest tutaj ważna. Dlatego musimy zawsze wybierać pomiędzy muzykami, których akurat zaprosimy i którym akurat zapłacimy za koncert. No właśnie, ale bardzo, bardzo dziękujemy mu za tą wtedy pomoc, bo to było... I wtedy też Kłosek w sumie zagrał, nie? Z nami? To wtedy było? Tak, bo Frącek był na weselu. No właśnie, tak. On nam powiedział o tym weselu kilka miesięcy wcześniej, więc mieliśmy szansę, a No Chris tak. po prostu 5 rano pojechała do domu, więc... No. No ja tylko dokończę o tym kwartecie, że tam oczywiście na wiolonczeli grała Dorota również, Dorota Straburzyńska, która też na co dzień gra w WHL-u. I jeszcze grała Laura Gartner, która na skrzypcach gra właśnie w tym zespole, co nie chcę teraz przekręcić, bo byłoby bez sensu. I Weronika Grenda grała na Altówce. altówce, chciałem powiedzieć altowioli. W sumie poprawnie by było chyba, nie? No, w każdym razie ten zespół to ja sobie przypomnimy, sprawdzimy i Wam powiemy następnym razem. Żeby nie było. No.
Kłosek też fajnie growluje, tak, zgadzam się. Jak ryknie, to po prostu w Pani Tak. Pana faktycznie ryczy i bardzo dobrze to robi. No i na Bardzo mi takim się też podoba. poziomie 3 razy większym niż ja i on śpiewa Pani Pana do mojego mikrofonu, jak ja mam go wtedy w odsłuchu, ojejku, masakra, to mi zawsze tak po uszach daje. No bo się tych hamburgerów obie, to potem ma siłę. Na Ukrainu byli. W Kamieniu Podolskim, Один раз, 2 razy? Adin. Один раз byli. I Budziem też w Buduszczym. Ukrainian Comic Con. Jeżeli odwołają. No i tego już nie powiem po rosyjsku. No, Budziem. Czy przyjęlibyście Larsa na stanowisko perkusisty? Nie, No, to jest ciekawe pytanie, ale to właśnie, wiecie co, bo teraz Nie. jest taki hejt Nie. na Larsa. nie, nie. A ja pamiętam, nie, jak nie, byłem młody i wszyscy słuchali Metaliki, Nie. Metalika jeszcze nie Nie. była passé, nie, to się mówiło o Larsie, że to jest jedyny perkusista, który gra na perkusji, a nie stuka. nie. Bo to były jeszcze inne czasy. Kiedyś Ale w ogóle teraz Marcin perkusiści... zarządza tym i nie Bo przyjmie. Mikołaj jeszcze mówi o czasach, kiedy perkusiści dostawali półstawki za koncert, bo to nie są muzycy pełnowartościowi, więc wiecie. No nie wiem. Ja mam w każdym razie sentyment. Nie. Tu jeszcze było takie pytanie. Ale kiedy jakiś koncert Percivala z prawdziwą orkiestrą w przyszłości? Z prawdziwą, co to znaczy? Taką Z niewymyśloną. nieprawdziwymi graliśmy? Nie no, ale będzie z Heroes No Orkiestra. właśnie Heroes Orkiestra Prosimy o planszę. w grudniu, 5 grudnia. Zapraszamy, 2 koncerty. I właśnie z prawdziwą, jak najbardziej prawdziwą orkiestrą zagramy. Jak to jest, to jest ciekawe, jak to jest, że zazwyczaj to perkusista jest jedynym siedzącym muzykiem w zespole, a u was tylko perkusik musi stać? No bo dostaje półstawki. Nie No wiem, tak to wyszło jest odwrotnie, jego no. wybór. My mamy przygotowane On dla ma niego po prostu krzesełko. takie ADHD, on nie może No, usiąść. Ja mu tak, to proponuję wielokrotnie, ale po prostu on nigdy nie potrzebuje. No. Kiedy nowe wzory w sklepie? To do Kasi pytanie. Do mnie? A No czemu bo do ty mnie? wrzucasz nowe To wzory. chyba do to drugiej wiesz. Kasi, która rysuje nam te wzory na przykład, albo do ciebie, żebyś coś narysował, to zrobimy. Ja mogę przerobić na wektory, już mówiłam to wiele razy. W każdym razie Ale nie no- bawię. Aha, właśnie, no to przecież właśnie, Banana Tiger. Słuchajcie, A. w piątek albo w sobotę ruszy na naszym fanpage'u plebiscyt, tak? To się nazywa plebiscyt w formie ankiety albo ankieta w formie plebiscytu na wzór, który lepszy. Zaprezentujemy 3 wzory. To będzie wzór Alisy, który już pokazywaliśmy. To będzie wzór Kasi, który też już pokazywaliśmy. Nie, tylko tej drugiej Kasi. I jeszcze drugi będzie wzór Kasi, który jest na razie niespodzianką i będziecie mogli zagłosować, z którego wzoru chcecie koszulki. Taram! Mhm. Tak, bilety są na Ticketmasterze. Wystarczy wpisać White Hunt Live i na Ticketmasterze i tam się znajdą bilety na ten koncert. Znacie kawałek Pid Oblaczkom Łemkowski. Chciałbym usłyszeć go w waszej aranżacji. No my bardzo, bo już było wcześniej też pytanie, mignęło mi, teraz sobie przypomniałem, czy lubimy łemkowskie pieśni. Bardzo lubimy i nawet gramy łemkowską pieśń Tomu Dużo, Kosa. na przykład, no gramy na żywo, tak, Tomu Kosa, ale na Sławie 2 mieliśmy więcej tych numerów, na przykład A Ty Myla, to jest Łemkowski chyba i ten taki coś tam, kurczę, jaki miał tytuł? Nie przypomnę sobie teraz, ale był tam jeszcze jeden taki Łemkowski. I mam też A nie, myślałam, że coś Marcin mi do mnie. A on ziewał po prostu. Mamy też mam gdzieś tam w swoich zbiorach taką książkę z utworami łemkowskimi, cały zbiór, więc no, mamy z czego czerpać, ale właśnie jak już wspominaliśmy wcześniej, idziemy w stronę swoich kompozycji po to właśnie, by nie zmagać By nie się czerpać. z różnymi potem problemami. I w Chociaż to ogóle. też nie gwarantuje, Też ale... nie gwarantuję, ale przynajmniej jest. No, a jeżeli chodzi o ten konkretny utwór, to nie znamy go, ale możemy sobie wrzucić, posłuchać, zobaczymy. Zobaczymy, może Na pewno kiedyś jest na fajny. ognisku. Dużo jest fajnych kurczy łemkowskich. i w ogóle Pytanie jest do Mikołaja teraz. Mustaine czy Hetfield, jeśli idzie o gitarę?
No ja bym najchętniej nie wybierał, bo podobają mi się obaj ci gitarzyści, ale jak już muszę wybrać, no to zawsze bardziej się identyfikowałem z Mustaine'em. No jednak, wiecie, solóweczki i te takie pokręcone riffy, ja to lubię. Taki progres, mega progres. I to, co on robi na gitarze. Zobaczcie, ciekawa rzecz. On miał zawsze drugich gitarzystów bardzo dobrych. Chris Poland czy Marty Friedman. Oni zawsze super wymiatali. Reszty nie pamiętam, nie łapcie mnie za słówka w razie czego, bo tam było więcej gitarzystów. I też fajnych, ale akurat nie pamiętam. No, zwłaszcza na mojej ulubionej płycie, czyli Rust in Peace, mnóstwo solówek tam gra Friedman, a i tak zawsze mi się najbardziej podobały te Mustaine'a. Są po prostu jakieś takie... Bardzo mi to odpowiada, więc chyba jego muszę wybrać. Poza tym zawsze chciałem mieć długie, rude włosy. Może Czemu tym się rude? akurat nie powinienem chwalić, ale... No czemu? Ale o, listoczku czerwenej, dokładnie tak, to była ta pieśń. Fajna zresztą. Może ją zrobimy, na następnego streama. Będzie koncert w Katowicach? Nie wiem. Jakie Marcin? to uczucie grać na wielkiej scenie przed dużą publicznością? No... Stres, światła po oczach, czy się wszystko uda. To jest ciężkie do opisania. To jest jak czasami w filmach pokazują, jak żołnierze w walce idą do walki i po prostu jest totalny chaos. To mniej więcej tak można to opisać. W taki głowie jest koncert. taki chaos. Jest jak bitwa po prostu. Jest A z wszędzie drugiej strony to atak. wciąga, uzależnia, ta adrenalina to może jak ze sportami ekstremalnymi jest. Może, być może, nie wiem. I chce się tego potem więcej. No, Czy będzie koncert w Katowicach? No na razie to ciężko nam powiedzieć, czy jakiekolwiek będą koncerty, a jak już będą, no to myślę, że tak, że jakiś kiedyś w Katowicach zagramy, ale A macie jakieś ciekawe miejsce w Katowicach albo spotka? Bo potrzebujemy taki klub na 300-500 osób ze sceną, która jest większa, przynajmniej ma z 12 metrów szerokości. Bo my nic nie możemy znaleźć tam ostatnio. I dostałem komplement za tego Mustaine'a chyba, bo Mikołaj świetny gust muzyczny ma. Dziękuję bardzo. Pytanie a propos sal, to jakieś dziwne słowo, wzorów. Dlaczego bardziej celtyckie niż słowiańskie? Żeby nie było, są mega, tylko pytam, może za dużo kwiatków w naszych. Nie rozumiem pytania, przyznam się szczerze, bo raczej w ogóle nie stosujemy celtyckich wzorów. A myślę, że ty się pytasz o te wszystkie plecionki, tylko że plecionki nie są celtyckie. To nie jest jakaś domena Celtów. To wszystko, większość wzorów, które mamy, bazują, są inspirowane, bądź wręcz są odwołaniami konkretnymi do wzorów historycznych i to najczęściej ze zdobień tu z naszych terenów, czyli to są Morawy na przykład ten, gdzie jest logo, o ten kwiatuszek przy Percivalu, to jest Którego nie widać. morawski wzór. którego nie widać. Nie powiem Wam teraz dokładnie z której zapinki, z którego grobu, ale na pewno z Moraw. Czyli nasze tereny, Słowiańszczyzna Zachodnia. Dużo mamy z Rusi Kijowskiej wzorów. Wszystkie tego typu plecione rzeczy są tutaj słowiańskie. Raczej nie używamy wikińskich, a już tym bardziej celtyckich, bo celtyckie, ja nie jestem pewien, czy te celtyckie w ogóle są w jakiś sposób historyczne, czy to nie jest jakaś taka twórczość radosna z lat 50. Ale też może jest mowa jak o naszym ich instrumenty. banerze. Tym. Mamy taki wzór, który korzystamy i to jest przez Sirkisa stworzony. No to on jest ewidentnie słowiański. Tam Tak? są same Już tak słowiańskie, wzorowane na historycznych znaleziskach rzeczy, plus elementy kojarzące się z naszym zespołem, bo to był wzór robiony totalnie pod zamówienie. Tam jest nasz herb, nasza tarcza, tylko w wersji słowiańskiej. Tam są liście dębu, bardzo słowiańskie przecież to jest. Tam są same słowiańskie rzeczy. Także polecam Ci, żebyś się zainteresował kwestiami takimi graficznymi, bo to, co się powszechnie uważa za celtyckie, to najczęściej celtyckie w ogóle nie jest. Kiedy zagraliście pierwszy duży koncert? Pamiętacie go? Było tak, jak się wcześniej nie spodziewaliście? Pierwszy duży koncert. Ja to Taki zagrałem super kiedyś na duży? Dniach Lubina, ale z Rivendelem przed 50 000 ludzi
I przed czym ja tu grałem? Przed Various Monks. A, Various Monks. Ale to było dziwne doświadczenie. Nie, Bo ale grałem dla ludzi, którzy nie przyszli wcale na nas. no właśnie, a pierwszy duży koncert, wydaje mi się, że taki największy, to był ten, co na FMF-ie graliśmy. A Taki- tak. Taki, że faktycznie ilość ludzi nas przytłoczyła na początku, ale potem już jakoś Tam ile było? 12 000. 12 000 chyba ludzi, no. To było coś, to było naprawdę przeżycie takie, no, spoko. O, Krzysiek Syrkis naprawdę ma dar to, co rysuje. Tak, ja Krzysiek? potwierdzam. Tak, on ma Krzysztof. Tak, on ma Krzysiek. Właśnie Marcin się dowiedział. A ja go znam z 10 Ale lat. jeszcze, żeby było ciekawie, on No. jest też bardzo dobrym gitarzystą. Gra na co dzień w zespole Nord. Pozdrawiamy. Mhm. I właśnie ja miałem taki dzisiaj pomysł, że przy okazji któregoś, może nawet za tydzień, pokażemy, bo my tuż przed trasą zamówiliśmy bardzo fajną rzecz od Syrkisa. Jego dzieło jego rąk, bo on też rzeźbi i to trzeba Wam pokazać. I może zrobimy to za tydzień, bo to miało być na trasę, ale że trasa nie wyszła, to tak jakby temat zdechł. Ale myślę, że spróbujemy pokazać Wam jego wyrób i go trochę zareklamować, bo no kurczę, ma mega talent. Bardzo fajnie rysuje, bardzo fajnie rzeźbi i bardzo fajnie gra. I śpiewa w sumie. Czy jaki też śpiewa. talent, Mikołaj? Nie ma talentu, nie No. ma, talentu nie ma. On po prostu to dużo wypracował. pracy włożył w to, żeby dojść do tego momentu, w którym jest. O, Kasia zaśpiewa i widziałem Orła Cień. Ja śpiewałam jedną piosenkę Various Monks, ale to nie była ta akurat. Lepsza jest ta, co Lipnicka śpiewała. Wiem, ta... Właśnie, Bo Various Max z co na- Lipnicką był całkiem spoko. Czekaj, jak to leciało? Tak, co na pianinie była taka grana Mhm. i był... Taka tak, wiem, to- smutna, taka kurde, balladka. czekaj, No, ona jak była to leciało? zarobista. Przypomnę sobie, zrobimy cover. Jak poznaliście Marcina? Marcinku, opowiedz tę historię. Prosił się na robienie zdjęć. No właśnie, Było bo coś Marcin takiego, nie? już robi nam, jest z nami prawie, że od początku wychodzi na to, bo gdzieś tam się przewijał. 2008 na Wolinie kupiłem sobie aparat do robienia zdjęć, oni przyjechali, ja się zapytałem, czy mogę zrobić im zdjęcia, zrobiłem zdjęcia i od tamtego czasu jakby taki mamy kontakt i coś tam a od pewnego czasu po prostu już zobaczyłem, że trzeba wziąć to wszystko i naprawić. Mordę. Tak, No. tak. I w końcu jakby tak naprawdę od 2018 jakby zarządzam już tą techniczno-finansową, koncertowo-medialną stroną zespołu. Czyli to już 12 lat. Od Szmat 2008? No. No właśnie, a jeszcze gdzieś podobno tam na którymś tym Woodstocku, co my graliśmy, to Marcin też się tam gdzieś pałętał, ale wtedy się akurat nie poznaliśmy. W sensie nie No. spotkaliśmy się. Bo ja jeździłem na Woodstock zanim poznałem Brutal Assault. Jak poznałem Brutal Assault, no to wiadomo gdzie trzeba było jeździć. Ale to nie jest w tym samym czasie, czy jest? Chyba w tym tygodniu jest jakoś tym podobnym, samym. no. A. Czy zdarzyło się Wam, że ludzie na koncercie źle na Was zareagowali, oprócz niezadowolenia z kończącego się koncertu? Oczywiście. Kurczę, przeszliśmy Ile wszystkie żeśmy- możliwe etapy. Wszystkie. Pamiętam w Kłodzku, jak graliśmy kiedyś przed jedną kapelą Disco Polo, a po innej kapeli Disco Polo, to dostaliśmy jajkami. Mhm. Miałem bardzo długo na pokrowcu od gitarę ślad od jajka. I pamiętam, że strasznie nas ludzie wygwizdali, po prostu zepsuliśmy im całą koncepcję imprezy, bo miało być tak fajnie, samo disco polo, a tu nagle my, a my wtedy graliśmy muzykę progresywną, instrumentalną. Wiecie, No. długie numery, milion solówek. Przy czym akurat na tamtym koncercie chyba Martyna z nami śpiewała Tak, parę tak. numerów. A. Moja kuzynka. No to był, to był taki wyjątek ale, trochę, ale jak generalnie na tamte nasza czasy. muzyka faktycznie wtedy była jeszcze taka zawiła. Ale co ciekawe, dwie osoby stały, twardo słuchały i płytę kupiły i naprawdę nam dziękowały. Dla dwóch osób graliśmy, chociaż to był jakiś taki spęd miejski, więc było całe Kłodzko było. Mhm. Ale te dwie osoby bardzo nas słuchały, chłonęły naszą muzykę i pozdrawiam je bardzo serdecznie, może nas oglądają i na przykład przypomną sobie, że to właśnie one. Pamiętam, że mi dziękowali po koncercie. A kiedyś była też taka sytuacja, że graliśmy w Opolu, to graliśmy z Natalią z Kniarzyca
koncert i my, że tam się dwoimy, troimy, piękne pieśni białoruskie, w ogóle. I przyszedł koleś i to on do ciebie czy do mnie, czy do mojej siostry powiedział? Nie pamiętam do kogo, ale do ciebie. A on chyba. tak, i taki wkurzony, mówi, a może by tak bardziej optymistycznie do nas. Ale nie graliśmy jakieś smutno, po prostu graliśmy pieśni ludowe. Było trochę tych sytuacji, zwłaszcza na początku naszej działalności. Teraz to kurczę luksus. Przychodzimy na Tak. koncert i się podoba ludziom. Ale wiecie co, no każdy zespół musi to przejść. Trzeba mieć takie doświadczenia, żeby można było docenić, jak ludziom się podoba, bo inaczej to się, wiecie, nie da. Okej, że uwaga. 7 minut, bo będzie 2,5 godzinki To już. musimy zagrać, musimy O jeszcze jeden kurczę. utwór Tak. zagrać. Piosenka księżycowa, dzięki. Tak, Właśnie, właśnie. tak, to było to. Ale nie pamiętam, jak to leciało właśnie. Totalnie mi wypadło z głowy. Niech ktoś na czacie zanuci. Zanućcie. Tak, piosenka księżycowa, kurczę, tego się słuchało. Chyba wy. No chyba ja. Właśnie chyba Dobra, ja. czas zagrać. Gramy. Wyłączam mówienie. Dobra, a co mieliśmy jeszcze zagrać? A, dobra. No. Także tego. To był Nowi 07. Tak, Nowi 07. Nie wiemy, jaki nie pamiętamy, jaki Nie ten, wiemy, jaki ten tytuł ma utwór. ten tytuł ma utwór, bo wszystkie nasze numery, które gramy na przykład na WHL-u, zazwyczaj mamy w takich roboczych tytułach, które zostały jeszcze tam z czasów, kiedy nagrywaliśmy te rzeczy do Wiedźmina i na przykład Nowi 07, SKL Tavern i takie rzeczy, no. A może by tak wprowadzić do sklepu plakat ze wzorem z koszulki. Dokładnie koszulka Percival ze srebrnym nadrukiem. Matowy plakat jak linoryt. Co myślicie o tym? Napiszcie nam, czy będziecie ten plakat kupować, żeby nie było tak, że my nakupimy, znaczy zamówimy dużo plakatów i zostaniemy z tymi plakatami jak Chimis Balsk z angielskim. Plakaty nie są problemem, bo na pewno będą się sprzedawać, ale plakaty są problematyczne, jeśli chodzi o wysyłkę, bo sam plakat można zapakować w tubę. No dobra, spoko. Ale jak ktoś kupi mi płytę i plakat, to co jak ja mam to zapakować? No, do cholery. Tak, zwijane płyty zrobić. Nie wiem właśnie, no może jakieś faktycznie elastyczne. Z koszulką jeszcze da radę, ale z płytą to trzeba było jakoś wprowadzić
rozwiązania nietypowe, nie wiem. Chyba, że zrobimy tak, a wy się na to zgodzicie, że jakby plakat ma zawsze osobną wysyłkę i... No bo trochę tak by musiało to wyglądać, bo te tuby to zawsze też jest kwestia innych gabarytów na poczcie, coś tam, więc to jest osobna sprawa. Ale na koncertach zawsze mamy też plakaty koncertowo, tylko oczywiście teraz nie ma, ale jak będą, no to wtedy możemy coś pomyśleć. o tym. Zacznijcie proszę sprzedawać sopiłki. Musiałby ktoś dla nas... Kurczę, przecież ja sama bym kupiła, jestem kolekcjonerką, się okazało, sopiłek. się Bo okazało. szukam cały czas tej takiej Jedynej. najidealniejszej na świecie. Jeszcze nie trafiłam. Mam parę. Jeżeli ktoś jest producentem dobrych. sopiłek i chciałby, żebyśmy byli dystrybuowali, to zapraszamy do kontaktu. Tak, ja będę je testować wszystkie, a potem powiem, które są spoko, a które nie. A może nie tyle plakaty, co displate. Co to jest? Wrzucacie arty, a oni robią na zamówienie supermetalowe obrazy. To można by było. Napisz nam coś więcej o tym. Napisz na percival@percival.pl. Wszystko, co na ten... W ogóle, jak macie jakieś propozycje, pomysły, to piszcie na percival@percival.pl i to wszystko wtedy będziemy mogli sobie na spokojnie sprawdzić, przeczytać. Jak chcecie na przykład, żebyśmy coś zagrali, albo o czymś opowiedzieli, albo chcecie na przykład zapytać się, czy jakiś znamy zespół. Ale teraz powiedziałem, że w milion maili. No ale z drugiej A strony... kto je czyta? No nie my. W sensie, kto odbiera tamtą skrzynkę, kto obsługuje? Nasza Wszyscy mamy do niej moderatorka. dostęp. A, no to tak właśnie. No to będzie miała trochę Czyli roboty. dostanie mi się po tym streamie. Są takie duże koperty z folią w środku, to i plakaty by się zmieściły, chociaż zależy od Ale rozmiaru. aż tak duże to No nie. ale one musiały być sztywne. I I tu wyobrażacie jest też sobie, że problem. idę do tej pani, pozdrawiam, na poczcie, która przyczepia się do wszystkiego, na przykład, że przesyłka jest owinięta folią, bo nie wiem, czy ona by chciała, żeby się wszystkie przesyłki zepsuły i drażni ją, że zabezpieczamy, czy może drażni ją, odbiera to tak do siebie, że nie ufamy poczcie, że nie zepsuje przesyłki, nie mam pojęcia. I teraz wyobrażacie sobie, że z taką wielką kopertą przychodzę, jak w teledysku Ilvis z gitarą, to ja z taką kopertą. Proszę bardzo, no to przecież... Przecież nawet w okienku się nie zmieści. A ona ma ten takie do sprawdzania, nie? No. O, torba z banana tigerem. No właśnie, Kurczę, miałem to to jest czytać. dobry pomysł, bo akurat bo koszulki, wiecie, koszulki to jest zawsze duża inwestycja dla nas też. Ale torby to już jest coś bardziej w zasięgu ręki. Może faktycznie zrobimy i z jednym i z drugim wzorem. Czy ale nagramy zobaczymy. kołysankę o niedoli w polskiej wersji, ewentualnie zaśpiewasz, Kasiu, teraz fragment. My to na koncertach zapraszamy, na koncerty. Na przykład, jak już kiedyś będziecie mogli obejrzeć Pyrkon 2019, to tam gramy to i ja śpiewam po polsku. Także teraz nie, bo to jest taki utwór też trochę wymaga klimatu innego. Czy byłaby możliwość filmu o efektach brzmieniowych na fletach, sopiłkach osiąganych przez Kasię? Ale co dokładnie masz na myśli? To trzeba byłoby, co to znaczy? Że pewnie Kasia nagra na filmie gra i jakieś różne efekty, jak się robią. No, czy ja... Masz jakiś zestaw efektów specjalnych na Nie sopiłkę? wiem, może nie wiem, czy mam. Musiała być tuba plus pudełko, jeśli z płytą by było. No właśnie, a nie mamy pudełek. Kiedyś pytałem o ilość materiału do zmontowania i Marcin mówił, że już w terabajtach trzeba liczyć. No To rak- może zaczniecie wybierać jakieś krótkie wycinki do pokazywania na streamach. I Marcin? tutaj zahaczamy o właśnie to, co mówiliśmy o planach naszych, że tak, mamy sporo tego materiału, to ja się wypowiem za Marcina, a on potem dokończy. Sporo tego materiału, dlatego chcemy go pokazać jak najbardziej i właśnie wymyśliliśmy, że Czyli już będziemy teraz to robić. zdradzamy nasz nowy... Trochę zdradzamy, nowy ale nie do format. końca, bo jeszcze sami nie wiemy, jak to będzie wyglądać tak totalnie. Szykuje się nowy format w każdym razie. Tak. Może maseczki z waszym logiem? Nie ma maseczki, nie wchodzimy, ponieważ nie chcemy żerować na No, niczyich jakoś tak nie nieszczęściach, pasuje nam problemach to. i tak dalej. Nie podoba nam się ogólnie ten trend, że maseczki z logiem. Nie wchodzimy w to. Co, może bandaże później, opatrunki?
Bez sensu. I nie powiem już co. Dobra, no nieważne. Podpaski. Nie, coś innego miałam na myśli, ale nie będę tego mówić, bo A powiedz. No w każdym razie nie, jakoś tak nie. no nie, ale dobra, to nieważne. Pytanie, a może Kasia poprowadziłaby lekcję online śpiewania waszych utworów? Nie wiem, co mam wam powiedzieć. No, ja nie czuję się dobra w nauczaniu. To trzeba dobrze tłumaczyć. A ja mam trochę Ale ja problem z mogę tym. tłumaczyć, Mikołaj Kasia będzie jest- pokazywać. Mikołaj byłby świetnym nauczycielem, zresztą uczył. Ja tak nie do końca się z tym dobrze czuję. Więc nie wiem. Zastanowimy się. Mamy plan na razie, żeby z naszym perkusikiem, panem perkusikiem zrobić coś tam. Zobaczymy, jak to wyjdzie i potem może kolejne rzeczy się Jest pojawią. prośba, Kasia, powiedz. A co mam No powiedzieć? to, co mi chciałeś Nie, powiedzieć. dobra, nie będę mówić już nic. O, jak ktoś chce mieć maseczkę z logiem, to wystarczy naszywkę kupić. No, O, naszyjcie, to o. sobie się uduście. No właśnie. No bez sensu, ej, przecież i tak nie można w tym oddychać dobrze. Znaczy Przez tak, naszywkę to już w ogóle nie będzie można. znaczy tak, kupujcie naszywki, przyszywajcie je sobie gdzie chcecie, Ale nie na namawiamy do maseczkę, tego. bo nie chcemy was mieć na sumieniu. Ale Ale kupujcie maseczka naszywki. może se leżeć tu. Jak No są chyba, że tam- będziecie maseczkę nosić tak jak większość Polaków pod brodą. To wtedy tak. Lekcje online to by się sopiłki przydały. No ja właśnie, kurczę, powiem wam, że zastanawiałam się, cały czas się zastanawiam, co ja O, bym mogła... uczył, a czy kogoś nauczył? Ej, nauczyłem wirtuoza z Lubina. Był taki chłopak, zresztą bardzo fajnie gra, pozdrawiam, na gitarze. I w Afryce chyba teraz siedzi, co? Co ty gadasz, tego nie No to wiedziałem. nie jest ten właśnie? Nie mam pojęcia. Czy to ja pomyliłam go? Nie, to nie A, ten. nie pomyliłam? ten, Dobra, nie. przepraszam. Nie. I on funkcjonował przez chwilę jako wirtuoz z Lubina. I to nawet nie o to chodzi, że sam o sobie tak powiedział, tylko tak ludzie o nim mówili, więc chyba był dobry bardzo już później, a kiedyś ja go uczyłem. Był ambitny bardzo i dobrze się uczył i Czyli pozdrawiam. sukcesy są. Pozdrawiam w ogóle wszystkich moich uczniów. Wszyscy byli super. No. I myślę, że nauczyłem ich grać. No mogą sami się wypowiedzieć, jak nas oglądają, to piszcie, czy się nauczyliście, czy nie. Dobra, musimy tak powolutku Niski kończyć. poziom baterii. Dobra, to chyba musimy kończyć. Każdy pretekst się liczy. No kurczę, siedzimy już to trochę długo, nie? Ludzie też chcą spać. No, to już chyba nasz rekord, nie? Dzięki za dodanie naszywki z nowym logiem. Spoko, nie ma problemu, będzie więcej. Zostaliśmy nominowani do Hot 16 Challenge przez youtubera Drwal Rembajło. Dziękujemy bardzo i w ramach właśnie tego challenge'u my już nagraliśmy wszystkie możliwe challenge. Możecie sobie je zobaczyć na naszym kanale, a ja też uzupełniam, upubliczniam nieregularnie wcale i bez żadnej sensownej kolejności na swojej ścianie i tam możecie się do tego dopisać i tak dalej i w ogóle i przyjemności z oglądania. Ja zachęcam, żebyście właśnie oglądali, co żeśmy do tej pory zrobili, bo nas wtedy wspieracie, czyli tak zwany pay-per-view, że tak ładnie się wypowiem, z innych kanałów zgapiłem. I subskrybujcie, bo jednak okazało się, że my nie dostaniemy za 50 000 tej statuetki i ma miejsce jest, więc musimy mieć 100. Także zapraszam do subskrypcji. Będziemy dla Was co środę i tu też ktoś się pytał, może nie tu dzisiaj, ale pytał się pod postem na fanpage'u, co będzie jak koncerty wrócą, czy już nie będziemy wtedy do Was z tymi Q&A-ami wychodzić. Właśnie będziemy. Stało się to nową świecką tradycją, także będziemy co tydzień. No chyba, że akurat będzie trasa i będziemy w środę grali, no to wtedy No to może z przeniesiemy na koncertu. wtorek, no. Albo przeniesiemy na albo wtorek. z koncertu teraz mamy taki Tak, sprzęt, mamy cały możemy- sprzęt, więc przenośny Tak. i jak Jeździć z tym. chcecie, to zrobić coś takiego, to też możemy Wam go wynająć, przyjechać całą ekipą i zorganizować Wam streama koncertu, Q&A i takie inne rzeczy. Możemy Wam to robić, jeżeli Wy nie macie takiego sprzętu. No. A, że no niby, że Hot Challenge jest na koronawirusa. No i dobrze, no to wykorzystajcie te nasze utwory, jeżeli to w jakiś sposób pomoże walczyć z koronawirusem, to udostępniamy je, można wykorzystywać. Te już, które nagraliśmy, które pasują do formuły, bo są krótkie.
zwarte, treściwe, mają 16 czegoś, zawsze tam się można czegoś 16 doliczyć, na przykład 16 taktów. Albo 16 fraz. Albo czegokolwiek, na pewno mają coś z 16. No to dobra, to co? A wpłacać możecie obejrzeć i wpłacić. Możecie na przykład za każdym razem obejrzeć i wpłacić na to, tam zbierają na Polską Służbę Zdrowia, która nie ma pieniędzy. No. To co? Oglądajcie nas za tydzień, będzie wersja angielska, angielska-amerykańska. Oglądajcie 13 czerwca pierwszy koncert streamowy Percivala Schuttenbacha. Wchodźcie do naszego sklepu, obczajajcie nowe rzeczy i piątek lub sobota będzie plebiscyt, ankieta na to, który wzór z Tigerem, na czym w ogóle chcecie. Jeszcze nie wiem, czy w piątek, czy w sobotę, bo trzeba skończyć jeszcze jeden wzór, żeby były 3. Więc zapraszamy na to wszystko i dzisiaj już się żegnamy. Dziękujemy bardzo, było nam bardzo miło, sympatycznie. Mam nadzieję, że Wam też. Za tydzień po angielsku. Napiszcie w komentarzach. Powiedzcie, że za tydzień po angielsku. Za tydzień po angielsku, Marcin. No to Pokrowa. Mikołaj Ja już powiedział. mówiłem przed chwilą. Ale Że że po angielsku w wersji amerykańskiej. Next week Jeżeli chodzi o mnie, to mam małe zaranczenie, bo mówię jakkolwiek. Dobrze mówisz. Next week we will have Q&A in English, so all of you who don't understand Polish are welcome to join us in a week. Dziękujemy, pa!